Żeby być bardzo dokładnym, to urodziłem się 7 czerwca 1951 roku. W rodzinie trochę dziwnej, dlatego że ja nie znałem swojego ojca. Mój ojciec miał, że tak powiem, relacje z moją matką przez kilka lat. W momencie, kiedy moja matka zaszła w ciążę, oni się rozstali. I także urodziłem, matka postanowiła mnie jednak, bardzo chciała mieć dziecko, w związku z czym absolutnie nie wchodziło w grę, żeby coś z tą ciążą robić. Absolutnie była przekonana o tym, że chce mieć dziecko i chce stawić czoła jakby środowisku i opinii publicznej, która była jakby dookoła, wtedy ona była panną z dzieckiem. I w katolickim kraju, jakim jest Polska, teraz może to nie jest wielki problem, wtedy to rzeczywiście dla ludzi miało znaczenie, że to była panna z dzieckiem, prawda? Ale dla mojej matki nie miało znaczenia, po prostu chciała mieć dziecko, chciała mieć mnie i to, że czy ojciec był, czy nie był, to już miało dla niej mniejsze znaczenie. Także na początku wychowałem się sam razem z matką, gdzieś mieszkaliśmy w Łodzi na ulicy Nowotki. To były czasy, kiedy trudno było, żeby rodzina miała jedno mieszkanie. Po prostu był taki głód mieszkaniowy w tym czasie, że my mieszkaliśmy po prostu w pokoju, w mieszkaniu, które było dzielone z inną rodziną, gdzie była dzielona wspólna kuchnia i był także dzielony toaleta. Po paru latach, po kilku latach sprowadziliśmy się razem z siostrą mojej matki, która właśnie też dostała mieszkanie i warunkiem do tego, żeby dostać to mieszkanie było, że musi dzielić to mieszkanie z kimś innym jeszcze. I w związku z czym po prostu my sprowadziliśmy się razem. To były lata, nie wiem, 54, 55. Po kilku latach moja ciotka też rozwiodła się ze swoim mężem i moja ciotka miała syna, czyli mojego brata ciotecznego. I po tym rozwodzie, po kilku latach, w jakiś sposób mojej matce udało się załatwić mieszkanie w blokach, gdzie moja matka, moja ciotka, mój kuzyn, czyli mój brat cioteczny, ja przeprowadziliśmy, mieszkaliśmy tam razem, aż do wyjazdu, czyli do października 1969 roku. Także to była taka trochę nietypowa rodzina, nietypowa sytuacja. Jednocześnie z takich może ciekawszych rzeczy, które tak pamiętam jako dziecko jeszcze zanim sprowadziliśmy się razem z moją ciotką do tego mieszkania, moja matka była bardzo politycznie zaangażowana. Moja matka jak wróciła z obozów z Niemiec, cała rodzina była w getcie w Łodzi. Jak getto zostało zlikwidowane już, tak rzeczywiście pod koniec zostali wszyscy wysłani do Auschwitz, oprócz mojej babki, która zmarła w getcie. W Auschwitz mój dziadek oczywiście od razu poszedł do gazu. Brat matki i mojej ciotki został skierowany do pracy w Auschwitz i tam najprawdopodobniej zmarł według tego, co jacyś świadkowie, którzy twierdzili, że go znali. Twierdzili, że tak się stało, że zmarł z wycieńczenia po prostu. A moja matka i ciotka miała o tyle szczęście, że zostały przeznaczone do wysłania na roboty do Niemiec. To był 1944 rok, to był już w Niemczech brakowało rąk do pracy. Także były w Auschwitz tylko 2 czy 3 tygodnie i zostały przeniesione do Niemiec. Tam po różnych perypetiach udało mi się uciec i przeżyć wojnę u jakiegoś chłopa niemieckiego wśród innych Polaków, którzy u niego pracowali. I po wojnie oczywiście wróciły do Łodzi i moja matka zaangażowała się bardzo politycznie. Została, można powiedzieć, wierzącą komunistką. Polegało to też mniej więcej na tym, że przed wojną matka miała maturę, która jakby była relatywnie wysokim wykształceniem w tym okresie, w okresie międzywojennym. Ponieważ była Żydówką, nie była w stanie dostać pracy w
w polskich firmach czy w instytucjach administracji państwowej, mimo swojego wykształcenia i mimo swoich kompetencji, i w końcu była zmuszona przyjąć pracę u jakiegoś żydowskiego sklepikarza, który handlował materiałami elektrycznymi. Po jakimś czasie, nie wiem dokładnie, czy to było pół roku, czy ile czasu moja matka u niego pracowała, ten człowiek zorientował się, że matka ma maturę i od razu ją zwolnił z pracy po prostu. Powiedział, że kobieta z takim wykształceniem nie będzie u niego zmywać podłóg. Także paradoksalnie nagle ze swoim wykształceniem stała i nie mogła dostać pracy ani w jednym, ani w drugim miejscu jakby. No i już do wybuchu wojny po prostu pracowała jako korepetytorka dla dzieci, które chodziły do liceum, potrzebowały pomocy w lekcjach. To był długi wstęp do tych takich trochę kuriozalnych spraw. Dlatego matka była bardzo zaangażowana. W pewnym momencie była także radną w Łodzi. Była także przewodniczącą kolegium orzekającego. Nie wiem, czy pan wie, co to były kolegia orzekające w czasach komunizmu. To był jakby paralelny system sądowy, gdzie osoby, które sądziły, w ogóle nie miały żadnego przygotowania prawnego i sądziły w bardzo takich małych przestępstwach, takich jak prostytucja, oszukiwanie na wadze w sklepie, kłótnie między sąsiadami, którzy sobie podkładali nie wiadomo co i później zaskarżali siebie właśnie do kolegiów orzekających. Oni oczywiście nie mieli prawa skazywać ludzi na karę więzienia, ale mieli prawa skazywać ludzi na karę grzywny. I matka właśnie była przewodniczącą takiego kolegium orzekającego. I między innymi, ponieważ była bardzo zajęta swoją zawodową pracą i po prostu potrzebowała opieki dla mnie, była samotną matką, to jej się zdarzało, że po prostu w ramach resocjalizacji, czy prób resocjalizacji wynajmowała niektóre z tych prostytutek, które skazywała na jakieś tam grzywny, wynajmowała je do siebie, żeby mną się zajmowała w tym czasie, kiedy ona sama była w pracy, kiedy była zajęta i nie mogła być razem ze mną. No skończyło się to parokrotnie tym, że była okradana przez te kobiety, które znikały. Na szczęście żadna z nich nie ukradła mnie jakby. Także z tych wcześniejszych lat, jaka atmosfera była w domu. Jak już wspomniałem, matka była tą wierzącą komunistką, wierząco walczącą komunistką, która chciała stworzyć nowy ustrój, jakby także wychować nowego człowieka w pewnym sensie. Ona wierzyła w to, że to można zrobić. Ale po wprowadzeniu się razem ze swoją siostrą, która miała męża, który przeżył wojnę, który też był Żydem, który przeżył wojnę, Żydem łódzkim, w partyzantce na Ukrainie i Białorusi i który jakby liznął trochę tego systemu komunistycznego po drugiej stronie. On po różnych też przedziwnych historiach udało mu się przeżyć to i przeżyć także tą partyzantkę, przeżyć zderzenie z administracją sowiecką. I mimo tego, że on sam przed wojną, jak młody człowiek, jakby był taki z lekka socjalizujący, wielu młodych ludzi wtedy tak miało, to wrócił po wojnie do Łodzi totalnie wyleczony, że tak powiem, był totalnym antykomunistą. I także był to dom, który z jednej strony było wiele dyskusji politycznych, ja nie pamiętam dokładnie, byłem za mały na to, żeby docenić, o czym oni dyskutowali, czy prawie, że się kłócili. Z jednej strony Adam, jak on miał na imię, był zupełnie przeciwny temu, co się w Polsce działo i temu, co było tworzone i co było tworzone przez moją matkę. I moja matka, która oczywiście nazywała jego czarną reakcją, bo taką w rzeczywistości był.
No ale ja byłem pod wielkim wpływem mojej matki. Może także dlatego, że z ramienia natury, nazwijmy to, byłem nieśmiały, jakby niezaradny, niesamodzielny i moja matka miała tę zupełnie totalną władzę. Chcąc czy nie chcąc, po prostu tak było. Moja matka sterowała wszystkim, co ja robiłem, co ja mogłem, czego nie mogłem, bez tego, żeby to w jakiś sposób powodowało mój bunt. Po prostu tak było i tak mnie też było tak dobrze. Także ze strony mojej matki także było postanowione, do jakich szkół ja idę, jaka przyszłość ma mnie czekać, to znaczy jakby było z góry ustanowione, że oczywiście do szkoły podstawowej, po szkole podstawowej będzie liceum, po liceum będzie uniwersytet albo coś innego. Mojej matce się śniły różne rzeczy pod tytułem Politechniki, czy też Wojskowa Akademia Techniczna. Matka miała słabość do wojska, dlatego między innymi dlatego, że mój ojciec był wojskowym. On nie był Żydem, tylko był Polakiem, komunistą jeszcze sprzed wojny i wojnę przeżył w Związku Radzieckim i przyszedł do Polski razem z drugą Armią Wojska Polskiego, ja dobrze pamiętam, jako polityczny oficer. Już nie pamiętam, straciłem wątek, co ja chciałem powiedzieć. A jak się poznali pana rodzice? W wojsku. Znaczy moja matka po powrocie z Niemiec dostała pierwszą pracę, jaką dostała w wojskowych związkach zawodowych, gdzie po prostu oni się spotkali. To było w rzeczywistości w garnizonie wojskowym, łódzkim garnizonie wojskowym, w którym ja nie wiem dokładnie, czy on był szefem po prostu politycznym garnizonu wojskowego, czy był szefem w ogóle garnizonu wojskowego. Wiem, że on zakończył swoją karierę wojskową jako pułkownik. Jeszcze wcześniej, zanim zakończył swoją karierę, był szefem administracji w KC w Warszawie. Był dosyć wysoko postawiony w tej hierarchii komunistycznej. Ja go nigdy nie poznałem, to znaczy raz go spotkałem w Warszawie. Spotkanie, na którym matka mnie zmusiła, miałem 3 albo 4 lata, nie wiedziałem, że to był mój ojciec, wtedy nawet nie został jako takim przedstawiony. I z tym, że wiem, że moja matka spotykała się z nim od czasu do czasu, miała pracę. Później, jak już przestała pracować politycznie, zaczęła pracować zawodowo, to często wyjeżdżała do Warszawy służbowo. I wiem, że spotykali się od czasu do czasu, z tym, że to były zupełnie takie przyjacielskie spotkania. Moja matka cały czas pracowała nad tym, żeby mój ojciec przyjechał do Łodzi, poznał mnie i zaczął być ojcem dla mnie. I on obiecywał mojej matce za każdym razem, że to zrobi, ale nigdy się na to nie zdobył. I w sumie nigdy go nie poznałem, nigdy go nie spotkałem w swojej dorosłej świadomości. Jakby. Także skończyło się tym, moja matka po prostu była tak rozczarowana. Nigdy złego słowa na mojego ojca nie powiedziała, zawsze mówiła, że był wspaniały człowiek, że był jeszcze do tego ideowy oczywiście. To były te czasy, kiedy było ważne, że człowiek był ideowy, że to była kwalifikacja człowieka, ale że to był wspaniały, dobry człowiek. Tylko fakt, że nie przyjechał do mnie i że my podjęliśmy sami decyzję, żeby wyjechać na kanwie marca, spowodował, że matka nawet go nie poinformowała o tym, że wyjeżdżamy. A ja podejrzewałem, że on później, że bardzo szybko się dowiedział z różnych stron, że my wyjechaliśmy, ale nie było jakby próby kontaktu z jego strony, ponieważ się dowiedzieliśmy, że on zmarł w 1972 roku. To czy
dorastając miał Pan świadomość swojej żydowskiej tożsamości? Czy ona się objawiała w jakiś sposób? Tak, oczywiście wiedziałem, że mam pochodzenie żydowskie. Nie wiem dokładnie kiedy i w jaki sposób się dowiedziałem. No był to jeden ze sposobów takich mniej, jak w większości zdaje się, jak w większości naszych trzech moich, że tak powiem, współziomków, w sposób dosyć brutalny. Nie pamiętam, czy to się zaczęło od tego, że jak poszedłem do szkoły pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, jak chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, byłem w szkole, byłem w Trójce w Łodzi, to tak zwana trzecia TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie była świecką szkołą, gdzie nie było nauki religii, ale wszystkie dzieci poza szkołą chodziły do kościoła na naukę religii. Oczywiście oprócz mnie, no i te dzieci widziały to, że mnie nie ma na tych lekcjach i zaczęły mnie przekonywać, że dlaczego ja nie chodzę na religię, że taki, co nie chodzi na religię, to jest Żyd. Ja wtedy przyszedłem do matki, żeby powiedzieć, że ja nie chcę być Żydem, że ja chcę chodzić na religię razem z dziećmi. No i matka wtedy wytłumaczyła, nie pamiętam, czy akurat było przy tej okazji, że mi wytłumaczyła, że byłem Żydem, czy to było przy innej okazji. No i, że tak powiem, zmanipulowałam mną w ten sposób. Powiedziała, dobrze, chcesz pójść na religię, to będziesz chodził na religię. Ja się zupełnie uspokoiłem i oczywiście nie chodziłem na religię, bo już przestało mi na tym zależeć. Nie było oporu jakby. Ale czy to była ta pierwsza okazja, kiedy się dowiedziałem, że jestem Żydem? Pamiętam, że matka mi wyjaśniła tylko, że my w Polsce mieszkamy i żyjemy od wieków, od generacji i że tylko są jacyś dziwni ludzie, którzy uważają nas za Żydów, a że to wcale nie jest prawda, że my w rzeczywistości Żydami nie jesteśmy, bo żyjemy tu tak długo w tym kraju, że po prostu jesteśmy Polakami. I to był jakby ten przekaz, który ja dostałem od mojej matki. Przekaz, który spowodował to, że dla mnie żydostwo stało się takim garbem. Ja wiedziałem, że okej, my jesteśmy Polakami, chcemy być Polakami i że to, że jesteśmy Żydami, to nie jest tak dobrze. Może nie jest takie jakby pozytywne, żeby czymś takim być. I matka nie próbowała mnie uczyć, że nie ma nic złego w tym, że człowiek jest Żydem, że niektórzy ludzie są z tego dumni na przykład, że tylko są pewne że po prostu niektórzy ludzie źle reagują na to, że ludzie są Żydami, prawda? Ale że to nie powinien być jakikolwiek problem dla mnie. A to w rzeczywistości od samego początku stało się dla mnie problemem. To wytłumaczenie, które mi dała, znaczyło dla mnie, że nie jest dobrą rzeczą być Żydem i że trzeba unikać tego. To był taki garb dla mnie, który, że tak powiem, targałem ze sobą długi jeszcze, nawet jeszcze dobre kilka lat po wyjeździe z Polski, po wyjeździe do Danii, dokąd wyjechaliśmy w 1969 roku. Takich innych zabawnych przeżyć, które pamiętam właśnie, jeżeli chodzi o tą moją tożsamość, to jest, że kiedyś bawiąc się z chłopcami na podwórku, wtedy się wychodziło na podwórko, żeby bawić się z innymi chłopcami. I w pewnym momencie jeden z chłopaków tą zabawę jakby przerwał i powiedział, a ja coś o tobie wiem. Więc ja byłem zupełnie zaskoczony, o co mu chodzi. Nie wiedziałem, jak na to zareagować, ale bardzo mnie zainteresowało, co on takiego może o mnie wiedzieć, że aż przerywa zabawę i robi tego typu teatr w pewnym sensie. No i po chwili przekomarzań się w końcu powiedział, a bo ty jesteś Żyd. Ja wtedy naprawdę niewiele myśląc powiedziałem, tak, ale to mój ojciec.
chcąc jakby odsunąć jak to się nazywa, brzemię żydostwa od naszego domu. My tam mieszkaliśmy. Mieszkała moja matka Żydówka, moja ciotka Żydówka, jej mąż Żyd, także mój kuzyn Żyd i ja. Półżyd powiedzmy, prawda, ale jednak Żyd. I także jakby oskarżyłem mojego ojca o żydostwo, który nie był Żydem, ale którego można było bezkarnie, że tak powiem, oskarżyć o to, że jest Żydem, bo jego tutaj nie ma i tak dalej, żeby odsunąć to od siebie, od naszej rodziny w jakiś sposób. To był ten garb, to był ten mój garb, który mi między innymi w ten sposób się objawił. Ten garb zawsze był ze mną cały czas. Ja nigdy jakby nie miałem odwagi, żeby stanąć gdzieś w sytuacjach, gdzie ludzie rozmawiali o Żydach, żeby powiedzieć, ja jestem Żydem, co wy chcecie. Zawsze unikałem tego typu sytuacji, unikałem tego typu dyskusji, nie chciałem w to wchodzić. Między innymi dlatego, że z jednej strony sam czułem się jakby zobowiązany do tego, żeby ewentualnie zaprotestować, jeżeli były jakieś niespecjalnie pozytywne wypowiedzi czy reakcje na temat Żydów, a z drugiej strony po prostu nie chciałem być tym Żydem. Ja chciałem być taki jak wszyscy inni. Być może problem polegał także na tym, że my w ogóle nie mieliśmy żydowskiego środowiska. Moja matka pochodziła i ciotka, ale pochodziły z bardzo takiej prostej rodziny w sumie, bo z tego co ja wiem, moja babka nie miała żadnego wykształcenia, pochodziła z Piątku, nazywała się z domu Goldberg, o ile pamiętam. A mój dziadek był łodzianinem, był zwykłym malarzem pokojowym. Tylko że przedziwnie, oni oboje byli w jakiś sposób bardzo zasymilowani, znaczy zasymilowani w tym sensie, że nie byli specjalnie religijni. Jakieś tam tradycje i wizyty w synagodze były tylko ograniczone do wielkich świąt żydowskich, do, nie wiem, Jom Kippur czy do Pesach. A w domu mówili tylko i wyłącznie po polsku. Używali jidysz tylko w momentach, kiedy chciały, żeby dzieci ich nie rozumiały. Także ani matka, ani ciotka nie mówiły w domu po jidysz, mówiły tylko i wyłącznie po polsku i mówiły dobrze po polsku, nie miały żadnych naleciałości. I w jakiś sposób też powolnie, mimo tego, że na przykład mąż mojej ciotki mógł mieć, on pochodził z bardziej tradycyjnej żydowskiej rodziny, gdzie zdaje się w domu mówiono po jidysz, ale on też mówił, on mówił bardzo dobrze po polsku. Że te nasze nie mieliśmy żadnych relacji ze społecznością żydowską w Łodzi, która była relatywnie duża jednak. Znaczy ja wiem, że i moja matka, i moja ciotka miały znajomych, ale to były pewnego typu znajomości, tym niemniej to nie były towarzyskie znajomości. Ja nigdy nie wiedziałem, żeby one się spotykały z tymi ludźmi, albo żeby rozmawiały z nimi przez telefon, w jakiś sposób utrzymywały jakiekolwiek kontakty. I nie dlatego, żeby to było jakby uciekanie czy chowanie się, jak niektórzy Żydzi mieli, że zmieniali nazwiska, że chcieli jakby się zniknąć jako Żydzi. Moja matka nigdy nie zmieniła swojego nazwiska. To, które miała, Milichta, takie zostało. Ona zawsze była przygotowana do tego, żeby stawiać czoła ludziom, którzy coś ewentualnie mogli mieć przeciwko Żydom. Nie chowała swojego pochodzenia w żaden sposób. Moja ciotka też jakby nie mogła, bo z męża miała nazwisko Frankiel, także wszyscy wiedzieli, że są Żydami. Jednocześnie matka też nie chciała, żebym chodził na przykład do szkoły Pereca. To znaczy, nie wiem, czy nie chciała, nigdy nie wysłała mnie do tej szkoły.
nie utrzymaliśmy żadnych tradycji żydowskich, nie jedliśmy niczego specjalnie żydowskiego, znaczy nie było kuchni żydowskiej. Żyliśmy bardzo takim świeckim życiem. Matka była przekonana, jako wierząca komunistka, nie mogła być wierząca w nic innego. W związku z czym tradycje, jakie były ewentualnie, że mieliśmy choinkę na święta, prawda, ale w sensie tradycji, a nie w sensie przestrzegania jakiejś religii, po prostu dlatego, że wszyscy dookoła też tak mieli, prawda. A czy matka albo właśnie ciocia, czy w ogóle rozmawiało się o sprawach okupacyjnych i o okresie przedwojennym, czy ten temat istniał? Bardzo mało. Bardzo mało. Ja nie wiem, czy to polegało jakby z braku mojego zainteresowania, z braku zainteresowania mojego kuzyna także, mojego brata ciotecznego, czy one były niechętne opowiadać specjalnie. Czasami padały jakieś uwagi, jakieś wspomnienia, ale nie dlatego, żeby była jakaś taka próba, że chodźcie, usiądziemy teraz, wam opowiemy wam, jak to było, że jakim cudem przeżyłyśmy wojnę. Nie opowiadały też szczególnie dużo o okresie przedwojennym, ich życia przed wojną. Wiem, że mieszkały w 2 miejscach. Jedno miejsce to było ulicy Jerzego, drugie to była ulica Mielczarskiego i w tym ostatnim miejscu miały przyjaciółkę Polkę. To był dom, gdzie mieszkali Żydzi i Polacy, po prostu nie było jakby getto, która się nazywała Jadwiga Kmieć. I zresztą tą przyjaciółkę odnalazły po wojnie i były z nią w przyjaźni, i w bardzo bliskiej przyjaźni. To była kobieta, która niestety straciła słuch i nigdy nie wyszła za mąż, zawsze była samotna. I moja matka, ciotka się nią po prostu zajmowała. Ona przychodziła do nas wiernie, że tak powiem, wiernie czy niewiernie, nie miała co ze sobą zrobić, ale przychodziła do nas w każdą niedzielę na obiad. Przez długi czas, także odwiedziła nas także w Kopenhadze na nasze zaproszenie. Zresztą nazwisko Kmieć używały w czasie wojny, żeby się uratować, bo one oczywiście nie mówiły, że są Żydówkami, bo by nie przeżyły. Także odkrywały Polki i po prostu używały to nazwisko Kmieć, tej przyjaciółki. Także nie było dużo wspomnień na to. Jedynie trochę z tego, co matka mówiła, że małżeństwo mojego dziadka i babki nie funkcjonowało, że i matka kładła winę za to na moją babkę, że moja babka była histeryczka po prostu. I że niszczyła ich współżycie, że niszczyła po prostu rodzinę i że tak jak dopóki to jeszcze funkcjonowało jako tako, to mieli się ekonomicznie także jako tako, że dziadek miał pracę. Jako ten malarz, nie byli milionerami, ale żyli sobie nie głodując w każdym razie. Tak w momencie, kiedy to przestało funkcjonować małżeństwo, dziadek zaczął pić, jak matka stwierdziła, że i zaniedbywał pracę i bywało w domu bardzo ciężko. Także w rzeczywistości stać ich było tylko na to, że matka poszła do liceum i zrobiła maturę. To młodsze rodzeństwo, matka była najstarszą, młodszym był brat Szmuel, a nie wiem dokładnie, o ile lat był młodszy od mojej matki. Wiem, że ciotka, którą znam oczywiście, która przeżyła Karola, była 9 lat młodsza od mojej matki. Najprawdopodobniej później jakby nie było już pieniędzy na to, żeby te młodsze dzieci szły się kształcić, tak samo jak nie było także możliwości, żeby moja matka poszła dalej na uniwersytet po zrobieniu matury. Musiała po prostu zarabiać pieniądze i dawać swoje kontrybucje do wspólnego garnka. A w którym roku się mama urodziła? W 14.
Jak miała na imię? Regina. Znaczy w rzeczywistości miała na imię Rywka Laja. Była, ale przez ich samych rodziców była zwana Reginą Inką. Po prostu, ale oficjalne jakie imię urodzenia miała Rywka Laja. To, co jeszcze wiem z okresów przedwojennych, to jest, że matka miała narzeczonego. I to był, nawet nie wiem, jak się nazywał ten człowiek, to było swatana relacja, tak jak to chyba ciągle jeszcze było we zwyczaju wtedy, że młodzi ludzie po prostu nie szli do knajpy się spotkać, tylko że trzeba było to w jakiś sposób zaaranżować. I wiem, że oni się poznali, moja matka i ten mężczyzna, czy chłopak, czy jak go nazwać. I że się sobie podobali. Że to było udane swatanie. I rzeczywiście były plany, oni mieli plany, żeby się pobrać w pewnym momencie. Tylko on, zdaje się, ja nie jestem pewien, czy on nie był łodzianinem, czy był łodzianinem i wyjechał do Lwowa i wojna zastała go we Lwowie. I wiem, matka jeszcze wspomniała, że on pisał do niej z Lwowa już po zajęciu Polski przez Niemców i chciał, żeby ona przyjechała do niego do Lwowa. I matka odpisała, że niestety, że nie może zostawić swoich rodziców samych tutaj. Samych i jeszcze rodzeństwa i postanowiła zostać w getcie jeszcze. No jeszcze na początku ta korespondencja do getta dochodziła. No i później cały kontakt się urwał i oni się później nigdy nie odnaleźli. Także jest wielkie prawdopodobieństwo, że on gdzieś po prostu zginął w Lwowie. Co do getta, jak prawie było to getto Chaima Rumkowskiego, gdzie parol był, że nieważne ilu nas zginie, ważne ilu z nas przeżyje. I potrzebujemy się tylko zrobić potrzebnych dla Niemców. W rzeczywistości matka i rodzina były bardzo późno wysiedlone z getta. To już było chyba tuż przed samym zamknięciem, likwidowaniem getta. Między innymi dlatego, że właśnie miało pracę. Matka pracowała jako, jak się to nazywa? Jak nawet na koźle. To było obrabianie skóry. I miała zastęp dzieci, 12-15 lat, nad którymi sprawowała pieczę przy tej pracy, taki warsztat garbarski. Nie wiem, czy oni produkowali paski dla żołnierzy niemieckich, czy jakieś rzemyki do toreb, czy tornistów, czy cokolwiek to było. Raz tylko wspomniała takim o tym, że któregoś dnia przyszła do pracy i tych dzieci nie było. Tak jak normalnie były. Że wszystkie zostały wywiezione. I opowiedziała też inną, zupełnie tak bardzo historię, na którą ona sama tak bardzo emocjonalnie jeszcze reagowała, jak o tym opowiadała z getta, jak była tak zwana szpera, zdaje się, kiedy Rumkowski oczywiście na rozkaz Niemców zażądał właśnie wydawanie dzieci, niemowlaków i starszych ludzi, wszystkich tych, którzy byli po prostu w getcie nieprzydatni, niepotrzebni do tego, żeby była jakaś produkcja w getcie. I ona mówi, że w jakiś sposób była na ulicy, gdzie ludzie oddawali swoje dzieci i że stała ciężarówka, a w środku w tej ciężarówce z tyłu ciężarówki siedziały dzieci, które już po prostu były oddane i po prostu czekały na wywiezienie, ale ciągle schodziły
przychodzili nowi i zobaczyła mężczyznę, który przyszedł z niemowlakiem, jakby trzymał niemowlaka. I że ten niemowlak był zapakowany w czyściutkie pieluchy, nie pieluchy, ubranie widać było, że był dobrze utrzymany, czysty. I miał karteczkę na szyi zawieszoną z nazwiskiem, kiedy się urodziło i tak dalej. I że podszedł do Niemca, który wyrwał od niego to dziecko i po prostu wziął i wrzucił je tak po prostu do tego samochodu, do tej ciężarówki, że tam siedzieli inne dzieci już. I że to, co ją także bardzo, bardzo zaszokowało, to było to, że była zupełnie grobowa cisza. Ten niemowlak nawet nie zapłakał, nie zakrzyczał. Mimo tego, że musiał się w jakiś sposób uderzyć o coś, jak został po prostu wrzucony. Że jakby, nie wiadomo w jaki sposób, ale jakby przeczuł, że sytuacja jest taka, że nie wolno tego robić, że nikt nie reagował, była zupełnie grobowa cisza. No i mówi, że widziała tego ojca, który stał, patrzył na to i musiał oddać swoje dziecko. Nie pamiętam, czy jeszcze coś opowiadała na ten temat. Tak, że opowiadała, że ciotka jako ta najmłodsza, jakby najzwinniejsza, miała zadanie, żeby wychodzić z getta i kupować jakieś warzywa, jakieś zaopatrzenie po prostu poza murami getta. I w pewnym momencie przechodzę przez jakąś dziurę, jakiś chłopczyk właśnie po drugiej stronie getta, a prowadził policjanta polskiego. Ciotka została aresztowana, miała chyba 15 lat. Ciotka była urodzona w 23 roku, czyli 39 to jest 16 lat miała. Coś tego typu. I po prostu została skazana do więzienia za karę. Znaczy jeszcze nie dostała kuli w łeb wtedy, jeszcze było za wcześnie. Została skazana na, nie pamiętam dokładnie na pół roku, czyli na ile została wysłana do Wronek. I wracając stamtąd opowiadała, że siedziała wśród złodziei i prostytutek, którzy byli także trzymani tam, między innymi wymieniła taką legendarną postać, złotą rączkę jakiegoś kasiarza. No i miał właśnie nazywał się Złota Rączka, ponieważ potrafił kasy otwierać. I w pewnym sensie znaczy nie narzekała specjalnie na ten pobyt w tych Wronkach. Mówiła, że ponieważ była taka młoda, to ci ludzie, którzy tam byli, te współwięźniarki i współwięźniarze byli zasadniczo, bardzo się nią opiekowali, że te prostytutki po prostu ją chroniły w tym więzieniu, żeby jej się nic nie stało. Także paradoksalnie było to prawie że pozytywne przeżycie. Być może w stosunku do tego, co się działo w getcie, może miała lepsze wyżywienie w tym więzieniu niż to, co ludzie w getcie mieli na przykład. Nie wiem do końca, jak to było. Także wracając do tego, do Łodzi, do tego, jak żyłem, tak jak już wspomniałem, nie miałem zupełnie kontaktu ze środowiskiem żydowskim. Nawet ja wiedziałem, że istnieje szkoła Pereca, znaczy w pewnym momencie się później dowiedziałem, że coś takiego jest. Ale chyba nawet nie wiedziałem, że istnieje coś, co nazywa klub żydowski, do którego można chodzić, nawet nie chodząc do tej szkoły. Nie wiedziałem na przykład, że w Łodzi istniała grupa Śliwki. To była taka pierwsza big beatowa grupa łódzka, prawie że czysto żydowska, która właśnie była finansowana przez TSKZ. A wprawdzie byli nie tylko sami Żydzi, większość to byli Żydzi, którzy stworzyli tą grupę. Rzeczywiście bardzo, bardzo takim byłem absolutnie
wyłącznie jakby w polskim środowisku się obracałem. Znaczy w polskim aryjskim, że tak to powiem. Tak jak to w pewnym momencie, jak robiłem w swoim czasie wywiad z Gołdą Tencer, Gołda się mnie zapytała właśnie o to samo, co teraz się tutaj opowiadam, że mówię, że nie miałem żydowskiego środowiska, że się wychowywałem w inny sposób. No, że Gołda stwierdziła tak, że ty się wychowałeś po aryjskiej stronie. Jak to nazwała? Tak to było, rzeczywiście wychowałem się po aryjskiej stronie. W klasie w liceum była inna osoba, o której wiedziałem, że jest Żydówką. Już nawet nie wiem z jakiej okazji, w jaki sposób się dowiedziałem, że była. Ale w jaki sposób się dowiedziałem. Znaczy w pewnym sensie wszyscy o mnie też w klasie wiedzieli, że jestem Żydem. Mimo tego, że nie nazywałem się Milichteich. Ja się nazywałem Sław. Tylko i wyłącznie. Znaczy historia tego jest tego typu, że moja matka po zerwaniu z moim ojcem, po urodzeniu mnie po prostu powiedziała, że ona mnie sama będzie wychowywała i nadała mi po prostu swoje nazwisko. Dopiero w 1957 roku matka wezwała ojca i po to, żeby nadać mnie nazwisko Sław, zmienić mi nazwisko z Milichteich na Sław. I podejrzewam, matka nigdy mi tego nie powiedziała, ale podejrzewam, że to miało związek z Poznaniem, z ekscesami antyżydowskimi, z tą falą emigracji żydowskiej w 1956-1957 roku po gomułkowskim przewrocie. Gomułka wtedy otworzył granice, pozwalał Żydom wyjeżdżać. Matka się bała, matka się o mnie bała. Po prostu, że z nazwiskiem Milichteich będę miał problemy w życiu w tym kraju. W związku z czym ojciec przyjechał, zresztą on nigdy nie wypierał się ojcostwa, także dał mi swoje nazwisko i zaczął wtedy także płacić alimenty jako mojej matce. I przedziwna historia, żeby tak dokończyć tą historię z nazwiskiem, ponieważ wychowała mnie moja matka i wprawdzie nie wychowywała mnie w duchu żydowskim w żaden sposób. Matka była antyreligijną osobą. Ale oczywiście wiedzieliśmy, że jesteśmy Żydami. Oczywiście wiedzieliśmy, że pewne rzeczy się dzieją i to było dyskutowane w domu z naszego jakby punktu widzenia, że jesteśmy Żydami i oceniamy pewne zachowania czy posunięcia polityczne w taki, a nie w inny sposób. I fakt, że ja w końcu zaakceptowałem po przyjeździe do Danii, zaakceptowałem ten swój fakt, że jestem, że mam te moje korzenie żydowskie. One wprawdzie nie są religijne, nie są kulturowe, ale to są jakieś korzenie, że mam historię rodzinną, która po prostu, że być może mój dziadek, moja babka nie byli religijni, ale najprawdopodobniej ich przodkowie byli. Ich przodkowie pewnie nie mówili po polsku, być może mówili tylko po jidysz, że to jest w pewnym sensie moje dziedzictwo w jakiś sposób. To mi zajęło trochę czasu w Danii też, żeby to zaakceptować. No ale w końcu to zaakceptowałem i także chcąc jakby mojej matce pokazać, że ja wcale nie jestem Sław, bo ja nie byłem Sław. Nie znałem swojego ojca, byłem wychowany tylko i wyłącznie przez moją matkę. Postanowiłem dobrać sobie nazwisko Milichteich. I to mi zabrało też trochę czasu, bo to była praca jedno, drugie, trzecie, nie bardzo wiedziałem, jak się to załatwia. W końcu się dowiedziałem, że trzeba pójść do kościoła, porozmawiać z nimi, złożyć jakieś dokumenty, co w końcu zrobiłem. I szukając tych dokumentów trafiłem właśnie na pełny odpis mojego aktu urodzenia, gdzie po raz pierwszy rzeczywiście przeczytałem, że wtedy się właśnie dopiero, to był 2007 rok. Dopiero wtedy się dowiedziałem, że ja od urodzenia byłem Milichteich, po czym to nazwisko zostało zmienione przez moją matkę na Milichteich. Ona z własnym swoim nazwiskiem zmieniła na Milichteich. Tylko po to, żeby to było, nie wiem, przyjemniej brzmiało najprawdopodobniej. Potem stałem się Sław.
Dopiero teraz dobrałem sobie nazwisko Milchtach i nie mogłem zrobić tego nazwiska na Milichtaich, takie samo jak moje matki, tylko jak to było oryginalnie, czyli Milchtach. I mając już ten odpis, ten dowód tego, że teraz nazywam się Aleksander Milchtach, przyszedłem do mojej matki, żeby jej pokazać, żeby zrobić jej przyjemność i pokazać, zobacz, żeby jej pokazać jako część, jako jakiś dowód mojej miłości do niej. I majątka spojrzała na to i mówi, co? Coś ty zrobił? To ja tutaj walczyłam o to, żebyś nie był tym Milchtach, żebyś nie był Sław, a ty mi teraz przychodzisz, robisz coś takiego i w ogóle nie pytałeś się o pozwolenie? Ja przepraszam, miałem ponad 50 lat, że miałem się mojej matki pytać o pozwolenie, jak ja mam się nazywać. Czyli kiedy to? 2007 rok. I po prostu z tego wyskoczyła ogromna kłótnia. Zamiast zrobić jej przyjemność, tak jak chciałem zrobić jej przyjemność, było ogromna kłótnia, ogromne oburzenie. I tak w rzeczywistości nigdy nie doszedłem do tego, dlaczego ona tak zareagowała, jak zareagowała, ale wiem, że była oburzona bardzo długo, bo przychodząc do nich, jeszcze matka i ciotka żyła i matka żyła, przychodząc do nich i miał już wtedy opiekunkę stałą, która mieszkała z nimi. Właśnie opowiadała, że matka po prostu nie może tego zapomnieć, że ciągle wraca do tej sprawy, że ja sobie pozwoliłem po prostu dobrać nazwisko Milchtach wbrew jej woli. I nigdy jakby nie miałem szansy, żeby zadać matce pytanie, o co ci chodzi, dlaczego w rzeczywistości jesteś taka zła na mnie, że ja wziąłem to nazwisko, że o co, że co się dzieje. Ale podejrzewam w rzeczywistości, że ona w dalszym ciągu się bała, że ona się o mnie bała, że będę miał że znowuż mam żydowskie nazwisko, że mogę być narażony na jakieś antysemickie historie. Tak podejrzewam. No dobrze, to proszę opowiedzieć, w takim razie przejdźmy do marca, co po prostu, może tak trochę krok po kroku, co doprowadziło do państwa wyjazdu, pana wyjazdu. To się zaczęło. To znaczy ja miałem 17 lat w 67 roku, czyli 16 lat w 67 roku, prawda? Wojna sześciodniowa, cała euforia zwycięstwa Izraela. No i zaraz potem zaczęły się problemy. Tylko że ja byłem zbyt mały, żeby rzeczywiście brać w tym udział i żeby mnie to specjalnie interesowało. Gazet prawie wtedy nie czytałem i to wszystko było jakby tak troszeczkę poza mną. Byłem bardzo niedojrzały. Ale wiem na pewno, że przemówienie Gomułki w Ursusie dla matki było bardzo ciężkim ciosem. I że w ogóle ten cały okres od 67 roku do 69 roku to było jakby dla niej najbardziej obnażenie wielkiej porażki, jej porażki życiowej, jej wkładów w budowanie tego systemu, w budowanie ideologii komunizmu i wiary w to, że za pomocą komunizmu można uszczęśliwić ludzkość. Co się ze mną działo w tym czasie, nie bardzo wiem. Wiem, że działy się różne rzeczy, te na zewnątrz. Ja ich nie przyjmowałem tak specjalnie ciężko, ani osobiście. Byłem zbyt niedojrzały, żeby docenić wagę tego, co się dzieje po prostu. Kiedy zaczęło to do mnie dochodzić, może tak naprawdę to pierwsza rzecz, jaka zaczęła dochodzić, to były wypadki marcowe.
jakby jakiś... Jesteśmy, między innymi dlatego, że zdjęcie dziadów z Teatru Narodowego jakby było także częściowo sprawą rodzinną, bo jesteśmy spokrewnieni nie tyle z samym Kazimierzem Deńkiem, ale z jego żoną, z jego byłą żoną. I mieliśmy kontakty z nimi. Także to było jakby pierwszy cios, pierwsze uderzenie tego, co się stało dla mnie. Dla mojej matki najprawdopodobniej przemówienie Gomułki w Ursusie było tym rzeczywiście bardzo ważnym wydarzeniem. Potem były wypadki marcowe, czyli rewolta studencka, w której ja miałem 17 lat, byłem w 10 klasie liceum, także nie byłem studentem, jakby nie brałem w tym udziału, mimo tego, że w pewnym momencie dowiedziałem się, że jest wiec pod Biblioteką Uniwersytecką w Łodzi. Mieszkaliśmy 2 kroki stamtąd. I ja chciałem tam pójść i matka mi zabroniła. I generalnie widać było, że idąc do miasta, że coś się działo w Łodzi, że czuło się jakaś atmosfera napięcia, że było dużo policji na ulicach, że nie wolno się było zbierać w grupki więcej niż 3 osoby i stać i rozmawiać ze sobą. Także czuło się napięcie. I oprócz tego zaczęły się oczywiście ta pomarcowa nagonka prasowa, medialna, nie tylko prasowa. A nie mieliśmy chyba, nie pamiętam, my chyba jeszcze nawet telewizji wtedy nie mieliśmy. Nie, chyba mieliśmy. I po prostu rozpoczęła się cała lawina nagonek i nagle zaczęły dochodzić jakby wieści na temat, co się dzieje z Żydami w Łodzi, które dochodziły poprzez moją matkę, bo się okazało, że jednak matka miała jakieś kontakty z ludźmi. I to były kontakty jeszcze bezpośrednio z czasów powojennych, kiedy jak wróciły z tych obozów, to były w jakimś tam środowisku żydowskim, które trzymało się siebie i pomagało sobie nawzajem. I w pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie, czy to był 68 czy 69 rok, rozpoczęły się także próby dobierania się mojej matce do skóry w jej pracy. Matka pracowała, miała eksponowane stanowisko, była tak zwanym kierownikiem planowania. Ja nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć na dzisiejszy, ale była drugą po Bogu w pewnym sensie, czyli była drugą osobą po dyrektorze biura. Było to biuro planowania zakładów włókienniczych. To był bardzo ważny zakład projektowy, który projektował po prostu fabryki włókiennicze na całą Polskę. I była także partyjną oczywiście. Wcześniej w tym samym biurze była kadrowcem, czyli była tak zwaną personalną. Generalnie funkcje personalnych wiązały się z współpracą z UB w tych czasach. Moja matka nie pracowała, nie współpracowała z UB, to wiem na 100%. Między innymi sprawdzałem to w Lipinie, także nic takiego nie było. Ale była kimś ważnym w tym przedsiębiorstwie. To było duże przedsiębiorstwo, było zatrudnionych, zdaje się, między 300 czy 500 osób było zatrudnionych w tym biurze. Zakładzie pracy. Matka nazywa to biurem po prostu w jakiś sposób, dlatego ja ciągle z tą swoją, ciągle myślę o tym jako o biurze. Była próba wyrzucenia jej z partii pod zarzutem, że nie zadeklarowała się jako dobra Polka w prasie. Taki wymóg ludzi, że obywatele polscy żydowskiego pochodzenia muszą się zadeklarować jako dobrzy Polacy. Że nie to, że mają obowiązek, ale że byłoby dobrze, żeby mieć do nich zaufanie jako do dobrych obywateli.
I to był ten zarzut, który jej wytoczyli. Czyli co powinni zrobić? Napisać artykuł do Głosu Robotniczego, czy Dziennika Łódzkiego, czy nie wiem, było kilka gazet w Łodzi wtedy. Ekspres Wieczorny, zdaje się, był też, a może nie był łódzki, nie pamiętam już. Dziennik Łódzki, Głos Robotniczy, to były dwie największe gazety w Łodzi wtedy. Żeby napisać artykuł prasowy, się zadeklarować jako dobry polski obywatel, to oznaczało denuncjację swojego poparcia dla Izraela, denuncjację wszystkich sionistów w Polsce, odcięcie się od nich i tak dalej, i tak dalej. Po prostu totalne, że tak powiem, zeswołoczenie się. To jest to, co było wymagane. No i z tego, co wiem, matka była bardzo jakby trzymała to dla siebie, te swoje problemy. W rzeczywistości nie przychodziła, nie opowiadała nam, że ma problem. Dopiero po fakcie opowiedziała o tym jednym, że właśnie na takim zebraniu partyjnym próbowano ją wyrzucić, że ona wstała po prostu i się obroniła, po prostu atakując ich, że niby z jakiej okazji ona ma cokolwiek deklarować, że nie jest gorsza ani nikim innym niż oni sami. W związku z czym nie zamierza deklarować niczego, czego oni sami nie są w stanie zadeklarować. Jakimś cudem nie została wyrzucona z partii wtedy. Ale to, co się działo, no, wiedziała dokładnie, co się działo, że to była dyrektywa, dlatego że człowiek, który był przewodniczącym komórki partyjnej wtedy w jej zakładzie pracy, w jej biurze, był jakby jej starym znajomym. Oni pracowali ze sobą lata w tym samym miejscu i mieli taki okres relatywnej przyjaźni ze sobą. Bo on podszedł do niej później i powiedział: słuchaj, ja to musiałam zrobić, dostałem takie dyrektywy z urzędu, z dzielnicy, jak to się wtedy nazywało, czyli pewnie z dzielnicowego komitetu partyjnego. No to się akurat nie udało. Później nastąpiła próba wyrzucenia jej z pracy. Już nie pamiętam, jakie były zarzuty. I czy w ogóle były jakiekolwiek. Ta próba też się nie powiodła, dlatego że dyrektor, z którym pracowała też od lat, był osobą, która jednak zaryzykowała swoje życie zawodowe i stanęła w jej obronie. Znaczy ten człowiek po prostu stanął w jej obronie i uratował ją. Tym niemniej był bardzo mocny cios w moją matkę. Mimo tego, że przeżyła te dwie próby, jakby mogła dalej kontynuować swoją pracę. To znaczy mogła czy nie mogła, nigdy nie wiadomo, czy nie byłoby kolejnej próby, czy kolejne próby by się nie powiodły, żeby ją wyrzucić z pracy i wyrzucić z partii. To była jedna ta forma tego braku poczucia bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony to było uderzenie, to było bardzo, bardzo nieprzyjemne uderzenie w nią samą i zdanie jej jakby zdanie sobie sprawy z tego, że to, na co ona pracowała teraz, po prostu próbuje ją zniszczyć, że ona sama pomagała stworzyć ten system, który dzisiaj ją zupełnie niszczy. To, co zapomniałem właśnie dodać wtedy, że po jej powrocie, że jak matka wróciła z obozów i dlaczego stała się komunistką, dlatego że wróciła, mogła dostać jakąkolwiek pracę nagle. I powiedziała, że to jest system, który mnie więcej nie dyskryminuje. I jakby to było ta pierwsza jakby, ten pierwszy stymulus, który spowodował, że ona zwróciła uwagę, że to jest ideologia, która jest dobra. I nagle mamy tę ideologię, która się obraca przeciwko niej, nie tylko przeciwko niej, ale przeciwko tej całej społeczności żydowskiej w Polsce, która była znikoma, minimalna. To nie byli ludzie, którzy komukolwiek zagrażali w Polsce. No i oczywiście powstawały dyskusje w domu na temat, czy mamy jechać, czy mamy nie jechać.
Jeżeli chodzi o mnie samego, nie miałem jakby problemów osobiście w szkole. Przynajmniej nie wiedziałem o tym, że takie próby były. Bo wiem, że paru z moich przyjaciół, którzy byli ze mną blisko, jak to było w liceum, wtedy miało się bardzo takie bliskie przyjaźnie z paroma wybranymi osobami, to tych dwóch chłopaków zostało jakby wezwanych do wychowawczyni mojej klasy, która im powiedziała: Zagródek, słuchajcie, przestańcie się ze Sławem przyjaźnić, bo to może źle wpłynąć na wasze możliwości zdania na studia i późniejszego życia w ogóle w Polsce. Oni mi tego nie powiedzieli od razu. Oni powiedzieli mi to w jakimś czasie, nie pamiętam, czy to dopiero było po tym, jak już zrobiliśmy maturę, czy to jeszcze było, jak jeszcze byliśmy w szkole, tego już naprawdę nie pamiętam. W każdym razie oni mnie nie opuścili. Nie dali się zastraszyć, no może nie dali się zastraszyć, że byli też zbyt młodzi, zbyt, że tak powiem, porywczy i szlachetni, żeby chcieli, że tam w pełni ocenić, jakie konsekwencje mogły rzeczywiście być. Ale to była jakby jedyna taka rzecz, o której wiem, że coś takiego się działo. Coś innego było, może to była czysta złośliwość ze strony mojej wychowawczyni, że ona już nie pamiętam numeru tego plenum partii komunistycznej, gdzie zostały podjęte uchwały na temat, między innymi uchwały na temat sionistów i tym podobne rzeczy, już nie pamiętam, 25. plenum, coś tego typu. Że ja dostałem za zadanie, żeby stanąć i zrobić referat z tego plenum przed klasą. Dlaczego akurat ja? A wtedy o tym nie myślałem. Dopiero tak w rzeczywistości dopiero niedawno wpadłem na to, że być może, że była to taka próba upokorzenia mnie po prostu, żeby zmusić mnie do tego, żeby opowiadać o tym, co partia komunistyczna wymyśliła przeciwko Żydom. No ja zrobiłem to, że oczywiście musiałem zrobić ten referat, skoro mi go kazano zrobić. Nie wiem, czy ja przeszkadzam temu, że są szumy, jak zakładam ręce. Nie ma problemu. Oczywiście zrobiłem ten referat, nie wspominając ani słowa o Żydach. Mówiłem o czymś, postulałem wodę, tak samo jak to było całe lanie wody, po prostu to, co było ode mnie wymagane przez 10 minut, to było wszystko to. Ale dopiero niedawno do mnie doszło, że być może, że była to taka próba upokorzenia mnie. No i generalnie atmosfera w domu była taka dosyć napięta, bo zaczęły się dyskusje na temat, co robić w tej sytuacji. I nie było to wszystko takie bardzo jednoznaczne, bo z jednej strony oczywiście baliśmy się, że na przykład ja się nie dostanę na studia. Mój kuzyn, czyli mój brat cioteczny, dostał się na studia w 1968 roku. Dostał się na fizykę bodajże na Uniwersytecie Łódzkim. I te studia rozpoczął. Ja ciągle miałem zrobić maturę i była kwestia, czy ja się dostanę dalej na studia, czy się nie dostanę, bo chodziły oczywiście słuchy w jakiś sposób, że studenci żydowskiego pochodzenia będą po prostu ścinani na tych egzaminach, nie będą przyjmowani. I oczywiście chodziły już słuchy, to już były prawdziwe słuchy na temat, że ludzie byli wyrzucani z pracy i nie mieli co ze sobą zrobić, nie mogli znaleźć nowej pracy i musieli po prostu się pakować i wyjeżdżać, nie było wyjścia. I że coraz więcej ludzi po prostu decydowało się na wyjazd. Także to była taka dosyć napięta atmosfera w tym 1968 roku. W 1969 ona narastała. Wprawdzie Gomułka wprawdzie zabronił nagonki prasowej, medialnej gdzieś w połowie roku 1968 czy jesienią 1968 roku, prawda?
Także to być może trochę ustało, tym niemniej to, co nie ustało, to były dalej te dalsze prześladowania Żydów, które już były prowadzone na szczeblu partyjnym, na szczeblu zawodowym. Ale moja matka zdecydowała, że ona nie chce wyjechać, że to jest jej kraj, że to nie dlatego, że argument był, że to musi ustać, że to się musi skończyć. No jakby tego argumentu, nie pamiętam, żeby taki argument był użyty w domu. Ale ona po prostu odmawia wyjazdu, że to jest po prostu niesłuszne to, co się dzieje. Nie, tak nie może być. I przedziwne w tym naszym jakby, w tych naszych dyskusjach domowych na ten temat było to, że oczywiście wszyscy zgadzaliśmy się do tego, że to jest zupełnie potworne, że to jest zupełnie coś nieakceptowalnego, to, co władze i dalej później już normalni ludzie robią, wyrabiają z nami, z Żydami generalnie, że jakby nikt z nas nie myślał o tym, że my w rzeczywistości nie mamy możliwości obrony. Że w rzeczywistości człowiek nie ma możliwości, żeby zwrócić się do jakiejś instancji państwowej czy prawnej, żeby dochodzić swoich praw. Było to totalne bezprawie, po prostu robili z nami co chcieli zupełnie. I nie mieliśmy możliwości protestu czy obrony. I nawet w tych naszych, przedziwnie, tak się zastanawiałem na tym, że to prawie jak jeżeli przynajmniej o mnie chodzi, że prawie byłem jak taki homo sovieticus, że mówiłem, że wiedziałem, że dzieje się coś źle, ale jednocześnie nie widziałem, że zło leży także w tym, że nie ma możliwości obrony ani protestu. Że jakby to nie wchodziło, to jakby nie wchodziło w zakres moich myśli, że coś takiego powinno być możliwe. W ogóle, że było zupełnie zaakceptowane tak, że tak jest, po prostu nie ma możliwości obrony, koniec, kropka. Ale moja matka nie chciała, moja matka cały czas odmawiała wyjazdu. Ludzie dookoła wyjeżdżali, nawet jacyś tam znajomi, nawet jej znajomy z pracy postanowił wyjechać. Pamiętam, że też chyba w czerwcu czy maju 1969 roku byłem na takiej imprezie pożegnalnej przed ich wyjazdem. Ja ich nie znałem, jak wspomniałem, ja znałem tylko córkę tego znajomego, bo z nią chodziłem przez pewien czas na prywatne lekcje angielskiego. Zanim zdałem do liceum, chodziłem do czwartego liceum ogólnokształcącego w Łodzi, gdzie były klasy z wykładowym językiem angielskim. I żeby się do tych klas dostać, do których się dostałem, trzeba było znać angielski wcześniej i trzeba było zdać egzamin z angielskiego. I właśnie razem z tą dziewczyną chodziłem, uczyłem się angielskiego prywatnie u kogoś tam. No ale atmosfera była taka, że wszyscy zbierali się, wyjeżdżali, moja matka ciągle odmawiała. I doszło do... Zdawałem maturę w czerwiec 1969 roku i matka dostała zaproszenie do Włoch. Mamy rodzinę we Włoszech. Matka pojechała na te 2 czy 3 tygodnie, chyba nie było, pojechała do Włoch. I ta rodzina we Włoszech bardzo ją namawiała na to, żebyśmy wyjechali. I żebyśmy przyjechali do Włoch, że oni nam pomogą. Oni byli relatywnie dobrze sytuowani we Włoszech. Mieszkali w Mediolanie. Mieszkają w dalszym ciągu. I że oni nam pomogą po prostu przeżyć, urządzić się, znaleźć pracę i po prostu, żeby żyć na stałe we Włoszech. I matka cały czas odmawiała. I to był maj, czerwiec 1969 roku.
I oni wiedzieli o tym, co się dzieje w Polsce. Ja nie wiem, skąd oni wiedzieli. Czy to była prasa, czy generalnie media zachodnie o tym pisały, co się w Polsce działo, czy oni mieli dostęp do jakichś żydowskich mediów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiedzieli o tym. Matka wróciła, ja pojechałem na wakacje i nagle, będąc nad morzem, mimo wszystko ja się dostałem na studia. Zdałem na anglistykę, zostałem przyjęty. Mimo przepowiedzi, że nie będzie to możliwe. Matka wezwała mnie do powrotu. Nagle. Z nadmorza, żeby wrócił do Łodzi. Ja wróciłem do Łodzi. Się okazało, że jednak podjęła decyzję, żeby wyjechać. I decyzja ta polegała tylko i wyłącznie na tym, że w prasie ukazała się wzmianka o tym, że nie pamiętam dokładnie sformułowania, ale coś w sensie, że obywatele polscy żydowskiego pochodzenia, którzy rozważają wyjazd czy też opuszczenie Polski, będą mieli czas do końca sierpnia, żeby składać podania o pozwolenie na wyjazd, bo później te podania nie będą uwzględniane. I był taki okres, kiedy, nie wiem, chyba wiele tysięcy osób zdecydowało się na wyjazd. Wiele tysięcy osób siedziało, nie wiedziało, co zrobić. I najprawdopodobniej było to zupełnie ukartowana, zupełnie celowo zrobiona wzmianka po to, żeby przyspieszyć decyzję ludzi, żeby ich zmusić do tego, żeby oni nagle nie widzieli innej możliwości niż to, żeby wyjechać z Polski. I na tej fali po prostu moja matka zdecydowała się wyjechać. Podjęła decyzję wyjazdu. I zasadniczo ona decydowała o wszystkim. Ani ja nie decydowałem o tym, ani Jurek, mój kuzyn o tym nie decydował, ani moja ciotka też nie decydowała. To była decyzja mojej matki, która jakby dotyczyła całej rodziny. A to wynikało z osobowości pana mamy? Tak, to wynikało z osobowości. Moja mama była mocną osobą i jakby to powiedzieć, była tą osobą, która nosiła spodnie w tej rodzinie. Ale także z relacji z jej siostrą, z moją ciotką. Między nimi było 9 lat różnicy wieku. Była różnica w osobowościach, była różnica, powiedziałbym nagle, w intelekcie. Była różnica, i nie tyle różnica, ile między nimi relacja była taka zawsze, że moja matka była tą starszą siostrą, która się tą młodszą siostrą opiekowała i o niej decydowała w jakiś sposób. I ta relacja między nimi zachowała się prawie do końca życia między nimi. Tak to wyglądało po prostu. Także my oczywiście byliśmy po drodze pytani, czy my chcemy wyjechać, czy my nie chcemy wyjechać. I ja nie wiem, czy ja sam w sobie kiedykolwiek podjąłem jakąś taką decyzję, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Z jednej strony było to wiedziałem, że sytuacja jest taka, jaka jest, ale ja byłem za młody i za głupi, żeby rzeczywiście pojąć jej powagę tej sytuacji. Ale pan dostał się na studia, czy pan planował po prostu sobie jakoś przyszłość w Polsce normalnie, tak? Tak, znaczy dopóki, to znaczy to już taka trochę dziwna sytuacja była, dlatego że ponieważ nie wiedzieliśmy, co będzie tak do końca, czy my wyjedziemy, czy nie wyjedziemy, ale na wszelki wypadek trzeba było na studia pójść, bo nie wiadomo, czy wyjedziemy, a jak nie wyjedziemy, to trzeba coś robić. W związku z czym tak czy inaczej, miałem pójść na studia, czy to było tu, czy gdzie indziej, to na studia miałem iść. Tylko te studia, znaczy te egzaminy na studia były jeszcze właśnie w tym okresie, kiedy matka ciągle odmawiała wyjazdu. Także to zdanie tych egzaminów na studia były jakby konieczne, bo to ciągle wyglądało na to, że my będziemy w Polsce, że nie wyjedziemy. Mimo tego, że miałem 18 lat i mogłem ci powiedzieć, ja mam prawo jechać, prawda?
jestem dorosły. Oczywiście nie byłem dorosły w stosunku do mojej matki, bo ona decydowała jakby o wszystkim. Czyli to była zawsze jakby kwestia tego, że wyjeżdża jakby cała pana rodzina, to znaczy z ciotką, z bratem, Tak. a z mężem? Nie, bo ciotka była już rozwiedziona wtedy. Też była I rozwiedziona, tak. To już była wiele lat rozwiedziona. Myśmy mieszkaliśmy osobno sami. Nie pamiętam, że już nie zgubiłem wątku. Bo ja chciałem zapytać, tak. No tak po prostu też chronologicznie, a czy pamięta pan dokładnie ten moment, kiedy w jaki sposób mama to panu, czy no właśnie tej całej rodzinie zakomunikowała tą swoją decyzję jakoś to? Pamięta pan ten sam moment, czy to... Nie, bo mnie nie było, ja byłem na wakacjach nad morzem. No. Po prostu. Matka w pewnym momencie po prostu podjęła decyzję i jakby wezwała mnie stamtąd, żebym wracał, że zaczynamy tą całą procedurę załatwienia spraw i papierów do tego, żeby wyjechać. Ale tak jak wspomniałem, zacząłem mówić o tym, że ja sam jakby no nie podjąłem tej decyzji sam w sobie, że decyzja zależała od mojej matki i oczywiście każdą jej decyzję akceptowałem. Że z jednej strony sam widziałem, że okej, no może tu nie jest tak przyjemnie, ale nie wiadomo, czy mi coś grozi, prawda? Z drugiej strony zastanawiam się na tym, może byłoby fajnie gdzieś wyjechać, byłoby jakaś przygoda, zobaczyć coś innego, wyjechać z tego więzienia. Ale jednocześnie było to pełne obaw z mojej strony. Bałem się tego wyjazdu w jakiś sposób. Także ja nie podjąłem jakby samodzielnie decyzji wyjazdu. Zresztą myśmy nigdy nie mieliśmy takich skłonności ku temu, żeby wyjechać. Wiadomo, bo wtedy połowa Polski by sobie dała prawą rękę odciąć, żeby móc wyjechać na zachód. A my nie mieliśmy takich planów, nie mieliśmy takich marzeń, nie mieliśmy nic takiego. Oczywiście mieliśmy marzenia, żeby jeździć, prawda, żeby gdzieś wyjechać jako turysta, zobaczyć. Zresztą ja byłem we Włoszech wcześniej, ale miałem 5 lat, wtedy byłem w Mediolanie i Wenecji. I oczywiście marzyło się o tym, żeby sobie pojeździć po świecie, ale nigdy nie myśleliśmy o tym, żeby opuścić Polskę na stałe. Jak wyglądała ta w Państwa przypadku cała procedura i przygotowania do emigracji? Ile to trwało? No to trwało chyba 2 miesiące. Mniej więcej. To trwało mniej więcej wrzesień, październik. W przypadku mojej matki, bo władze oczywiście postanowiły zrobić nam psikusa, to znaczy nie dały nam pozwolenia wszystkim naraz. Ciotka i jej syn dostali pozwolenie dopiero miesiąc później, miesiąc po naszym wyjeździe. To, co się stało, znaczy to mieliśmy pewne nerwy związane właśnie z tym brakiem pozwolenia dla nich, mimo tego, że papiery były składane jednocześnie. Polegało na tym, że ciotka chyba gdzieś w 1956-1957 roku była w Izraelu. Na wycieczce w Izraelu, też mamy rodzinę. Była zaproszona, spędziła tam jakiś czas, wróciła z powrotem i była wezwana do wywiadu polskiego, gdzie dostała tak zwaną ponętną propozycję współpracy. Mówili, już będzie sobie jeździła dookoła do tego Izraela i będzie raportowała o tym, z kim się widziała, o czym rozmawiała i tak dalej, i tak dalej. Ciotka była ciężko przerażona. Z jednej strony bardzo się bała, nie bardzo wiedziała, o co chodzi i nie wiedziała, czy ma odmówić, czy ma współpracować, co ma zrobić. I na szczęście pracowała jako pielęgniarka w szpitalu wojskowym w Łodzi i poszła do porady do swojego szefa, jakiegoś, nie wiem, czy on był majorem, czy pułkownikiem, lekarz.
który jak to usłyszał, po prostu się, tak jak ona opowiadała, on się po prostu wściekł, powiedział: w ogóle nie masz się tym zajmować, oni nie mają prawa ci do czegokolwiek zmuszać, masz odmówić, że nie masz na to ochoty i tak dalej, i tak dalej. I ciotka odmówiła. Rezultat tego był taki, że mimo różnych zaproszeń, jakie ciotka miała od naszej rodziny z Włoch i z Izraela o wyjazdy takie turystyczne do nich, nigdy więcej nie dostała pozwolenia na wyjazd. I to tak było kilkakrotnie, 5-6 razy chyba składała o paszport od tego czasu i zawsze dostawała odmowy. I w pewnym momencie moja matka spotykała się z jakimś człowiekiem, który, według tego co matka mówi, miał wobec niej poważne zamiary. Był to wojskowy. Dosyć, nie znam jego nazwiska, nie znam jego rangi, ale miał relatywnie wysoką rangę w wojsku. I matka poprosiła jego, czy nie mógłby sprawdzić, dlaczego ciotka dostaje ciągle odmowy na wyjazd. To był rok może 65, 66, coś tego typu, może wcześniej. I ten człowiek zbadał sprawę i przyszedł do nich i opowiedział, że papiery ciotki są tak zasmarowane najróżniejszymi wymyślonymi, znaczy on nie wiedział, czy wymyślone, czy nie wymyślone, ale to były najróżniejsze wymyślone historie na temat ciotki, że ciotka po prostu nie dostanie nigdy pozwolenia na wyjazd. Że on te papiery widział. I on przyszedł, opowiedział o tej sprawie, po czym nie pokazał się więcej. Bo to wyglądało w taki sposób, że gdyby on się zaangażował w tą rodzinę, że on mógłby po prostu sobie złamać karierę. Także to był koniec tej znajomości. No i z tego względu mieliśmy nerwy, czy ciotka w ogóle dostanie pozwolenie, skoro nie dostała tego razem z nami. Ciotka została w domu razem z Jurkiem, z naszym psem, którego ciotka sobie kupiła, że tak powiem, na moje urodziny, 18. To znaczy panu kupiła? Tak, mnie kupiła sobie psa. Po prostu zrobiła mnie prezent, ale w rzeczywistości był prezent dla niej samej. To moje urodziny to były tylko pretekstem do tego, żeby znaczy nie kupiła, dostała gdzieś od znajomych, gdzie się urodziły szczeniaki i wzięła sobie takiego szczeniaka. No ale w końcu udało im się dostać. Ciotka w końcu likwidowała to mieszkanie. Ja już nie wiem, jak to wyglądało, to sprzedaż mebli i tego wszystkiego, likwidacji mieszkania, bo już mnie wtedy nie było na miejscu. I przyjechali miesiąc ponad przyjechali, chyba niedługo przed... Nie, oni chyba przyjechali po Nowym Roku. Nie pamiętam dokładnie, że to był koniec 69, czy zupełnie początek 70 roku, już nie pamiętam w tej chwili. I przyjechali nawet z naszym psem i udało nam się nawet uniknąć, żeby psa oddać na kwarantannę, bo takie były przepisy wtedy w Danii. Pies musiał być 3 miesiące na kwarantannie, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś chorób ze sobą. Ale jakoś wszyscy pozapominali o tym psie, że mieliśmy psa i tak dalej, także... Ale Tak. proszę mi powiedzieć, no bo tak, ciotka jedzie do Izraela i do kogo ona tam jedzie? Do naszej rodziny, dalszej rodziny. Rodziny? Tak, bo nasza bliższa rodzina cała oczywiście zginęła w czasie wojny, ale jakieś tam dalsza kuzynka wylądowała w Izraelu poprzez obóz przejściowy na Cyprze i pojechała do Izraela. Wylądowała tam chyba w 1947 roku, podejrzewam. A ta rodzina we Włoszech? Rodzina we Włoszech to jest rodzina, która wyjechała wcześniej z Polski, jeszcze przed wojną. Oni wyjechali, to była para kuśnierzy w rzeczywistości. Oni wyjechali najpierw do Niemiec w 30 latach,
może nawet wcześniej, przed 30 latami. I mieszkali w mieście znane z drużyny piłkarskiej Mönchengladbach. Jak Hitler doszedł do władzy, zaczęli likwidować ten cały interes. Byli na tyle przewidujący, że udało im się to zrobić. I przenieśli się do Włoch. Też po pewnych perypetiach, dlatego że ich najstarsza córka była urodzona w Polsce. Niemcy złapali tę najstarszą córkę, wysłali z powrotem do Polski. Taki był obóz na granicy, to był w Wielkopolsce, na granicy polsko-niemieckiej. Taki obóz przejściowy, to było z Bąszyń bodajże. O bardzo złej sławie był ten obóz, bardzo ciężkie warunki. No ale tej mojej ciotce, tej, która w Niemczech była, ona przyjechała po tę córkę tego z Bąszynia i według rodzinnych podań była to bardzo piękna kobieta i udało jej się uwieść strażnika w tym Bąszyniu i za pomocą uwieść i przekupić strażnika w Bąszyniu. I w ten sposób wydobyła tą swoją córkę z obozu i uciekły przez Niemcy i pojechały do Włoch. I oni wojnę przeżyli częściowo we Włoszech, a po dojściu Hitlera do władzy, po przyjęciu władzy Niemców we Włoszech udało mi się uciec do Szwajcarii. I w Szwajcarii przeżyły wojnę do końca. Ale to jest rodzina od strony mojego dziadka, od strony Milchteichu, to jest ta rodzina Milchteichów. Podczas gdy zdaje się ta rodzina, która jest w Izraelu, jest być może z strony babki. Nie jestem pewien. Nie jestem tego pewien. Wiem, że to była jakby dalsza rodzina, cała bliska rodzina zginęła oczywiście w czasie wojny, ale właśnie dlatego, że chyba, że ta cała bliższa rodzina zginęła, to ta rodzina stała się znacznie bliższa. Były to bardzo bliskie stosunki. To jak to się stało, że Państwo wyemigrowali do Danii, a nie do Izraela na przykład? No nie wiem, a nie do Włoch. Bo mówił Pan o Włoszech, tak. No z tego względu moja matka po prostu nie chciała jechać do Włoch, ponieważ powiedziała, że nie chce być zależna od rodziny. Nie chce chce sobie sama dać radę w życiu, a nie mieć jakby poczucie zależności i być wiecznie w długu wdzięczności w stosunku do rodziny. Nie dlatego, że miała zły stosunek do nich, wręcz przeciwnie, był bardzo, bardzo ciepły, bardzo ciepłe, bardzo bliskie kontakty z tą rodziną we Włoszech i w Izraelu zresztą też. I do dzisiaj zresztą są. Ale matka nie chciała jechać do Izraela. Matka, nie wiem, czy z przyczyn ideologicznych, czy w dalszym ciągu ta jej ideologia komunistyczna, matka nie pozbyła się tej swojego przekonania, że komunizm był czymś dobrym w tym czasie. Dopiero kilka lat później w Danii, jak przestudiowała szeroko literatury na różne tematy, że doszła do wniosku, że to sam system ma wbudowane pewne mechanizmy, które powodują, że się wypacza sam z siebie, a nie dlatego, że system jest dobry, tylko ludzie go wypaczają, tak jak to było popularne wyjaśnienie tego, czyli jak ona chciała sobie sama to wyjaśnić. Bała się klimatu. Bała się że nie będzie miała co robić w Izraelu. Zresztą bała się, że nie będzie miała co robić gdziekolwiek indziej też, bo matka skończyła prawo w końcu, już jako dorosła. W 1965 roku została magistrem prawa administracyjnego. Także na pewno nie było to coś, z czym mogła dalej pracować poza Polską. Mimo że to była taka mieszanka także, co miała coś wspólnego z organizacją pracy, z management i tym podobne. To przynajmniej matka sobie nie wyobrażała, że z tym może cokolwiek robić za granicą. I z jakiegoś
zupełnie irracjonalnego powodu wszyscy chcieliśmy być blisko Polski. Jakby Polska była tą ostoją bezpieczeństwa, mimo tego, że w rzeczywistości była czymś wręcz przeciwnym dla nas w tym czasie. To jakby ta bliskość miała być czymś wspomagającym nasze życie w jakiś sposób. Czymś bezpiecznym. Zupełnie przedziwnym. To był jakby drugi powód. Trzeci powód był, że w rzeczywistości nie było dużo krajów, które przyjmowały ludzi wtedy. Była Skandynawia, czyli Szwecja i Dania, prawda? Nie wiem, czy ktoś jechał do Norwegii. Sam nie słyszałem o tym. Być może, że ktoś pojechał do Norwegii także. Niemcy przyjmowali, Kanada, USA. Ja nie wiem, żeby ktokolwiek więcej przyjmował. Włosi na pewno nie przyjmowali uciekinierów. Szwajcarzy nie przyjmowali, Francuzi nie przyjmowali. Na zasadzie emigracji. Tak w rzeczywistości, żeby się dostać do Stanów i do Kanady, trzeba było jechać przez Wiedeń, przez obóz przejściowy w Rzymie, gdzie ludzie czekali może nawet cały rok do tego, żeby dostać wizy wjazdowe. Podczas gdy do Danii dostawało się wizę po prostu. W Danii była pani, nie pamiętam jak się nazywała, która mówiła po polsku i która prawie że robiła reklamę dla Danii, żeby przyjeżdżać do Danii. My mieliśmy zarówno wizę duńską, szwedzką, tak na wszelki wypadek ludzie się próbowali asekurować, że jak nie będzie dobrze w jednym kraju, to muszę pojechać. Pojedzie się dalej do drugiego, zobaczyć, czy nie będzie lepiej. No ale w końcu pojechaliśmy do Danii bezpośrednio. Czyli zostało Państwu odebrane polskie obywatelstwo, tak? Tak, oczywiście. Czy pamięta Pan tą całą procedurę? Pamiętam. Mógłby Pan o tym opowiedzieć? Pamiętam wizytę w tym biurze paszportowym. To chyba było biuro paszportowe gdzieś na Piotrkowskiej w Łodzi. Byłem tam razem z matką. Był tam bardzo taki formalistyczny urzędnik. Nie był nieprzyjemny, ale nie był też przyjemny. Był bardzo taki bardzo przyziemny. Tutaj trzeba było zrobić jedno, drugie, trzecie. Podpisać jakieś papiery. I jakby tam nastąpiła pewna przedziwna sytuacja, ponieważ oczywiście musimy podpisać, że zrzekamy się obywatelstwa i to podpisaliśmy, to było wiadome jakby z góry, czy wiedzieliśmy, że tak będzie. I musimy także podpisać, że wyjeżdżamy do Izraela na własne żądanie. Co też podpisaliśmy, oczywiście doskonale wiedzą, że nie jedziemy do Izraela, że jedziemy bezpośrednio do Danii. I w pewnym momencie nastąpiło zupełne nieporozumienie między tym urzędnikiem a moją matką. Urzędnik się zapytał o stan cywilny mojej matki. I moja matka powiedziała zgodnie z prawdą, że jest panną. I ten urzędnik miał zupełnie kamienną twarz. Nie, to moja matka powiedziała, że jest panną i w tym momencie się rozpłakała. I wstała od tego stolika, przy którym siedzieliśmy przed tym urzędnikiem i podeszła do okna, próbując się opanować. I ten urzędnik zaczął jakby tym swoim suchym, urzędniczym tonem próbować ją pocieszać, że to w końcu jest prywatna sprawa, czy ktoś jest panną, czy nie jest panną.
bo on zrozumiał, że to o to chodziło, że matka nagle się zareagowała na to, że on się pytał o jej po prostu stan cywilny i że myślał, że on jest, że ma jakiś negatywny stosunek do tego, że jest panną z dzieckiem, nazwijmy to tak. Ale matce w ogóle nie o to chodziło. Matka zareagowała, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, zareagowała na to, że podpisaliśmy dokumenty, że zrzekamy się obywatelstwa i że wyjeżdżamy. I że podpisujemy, że wyjeżdżamy do Izraela, a w rzeczywistości, że podpisujemy dokumenty, że wyjeżdżamy z Polski. To o to chodziło. No matka się opanowała, wzięliśmy te nasze paszporty, wróciliśmy do domu. Ja w tej chwili nie pamiętam. Nie pamiętam, ile dni mieliśmy po wydaniu paszportów na wyjazd. Ale to nie był długi okres czasu. I pamiętam, że matka była wtedy w bardzo, bardzo, bardzo złym stanie psychicznym. Emocjonalnym, jak to nazwać, tak wszystko naraz. Po prostu była przerażona wyjazdem, była przerażona własną decyzją, była pełna rozterki i niepewności, czy dobrze postępuje, czy to była słuszna decyzja i że w gruncie rzeczy ona w rzeczywistości nigdy wcale nie chciała wyjeżdżać i jej decyzja została podjęta tylko i wyłącznie ze względu na mnie i na mojego kuzyna, z obawy o naszą przyszłość, a nie o swoją przyszłość. Gdyby nas nie było, matka na pewno by nie wyjechała. Tylko to było jakby poświęcenie z jej strony dla nas, że ona musi to dla nas zrobić. A oczywiście, ponieważ były dwie samotne matki, które wychowały dwóch chłopców, to było dosyć takie bardzo cieplarniane, bardzo opiekuńcze wychowanie, prawie że jakby odbieranie nam trochę samodzielności, że on tam do głowy mi nie mogło przyjść, że my jesteśmy samodzielnymi ludźmi, już dorosłymi, w świetle prawa dorosłymi ludźmi, że możemy sami wyjechać w świat. To po prostu nie wchodziło w rachubę. I wiem, że moja matka zawsze była bardzo, bardzo silną osobą. Ja nigdy jej nie widziałem płaczącą przez całe moje życie. Nie widziałem jej, żeby kiedy... Raz tylko płakała, jak zmarła jej przyjaciółka, która zatruła się gazem. Przypadkiem w domu zatruła się gazem, to nie było samobójstwo. Wtedy widziałem pierwszy raz, kiedy matka płakała i od tego czasu nie widziałem jej płaczącej w ogóle, w żadnej sytuacji. I dopiero w tym okresie przedwyjazdowym matka zupełnie była w totalnej rozsypce psychicznej. Przeddzień wyjazdu chyba to było. Przeddzień wyjazdu, może 2 dni przed wyjazdem, już mieliśmy paszporty, już mieliśmy bilety na pociąg, wszystko było postanowione. I pamiętam matkę leżącą na tapczanie w mieszkaniu, płaczącą i będącą prawie w totalnej histerii, zastanawiającej się, czy po prostu nie wziąć paszportów, nie oddać z powrotem, nie zostać. Ja sam nie wiedziałem, jak zareagować na to. Dla mnie ta rozsypka była czymś tak niezwykłym zupełnie, że nie wiedziałem czy ją pocieszać, czy ją zmuszać do czegoś, co zrobić w tej sytuacji, co powiedzieć. I chyba jedyne, co wtedy powiedziałem, próbując brzmieć bardzo pewien siebie, powiedziałem, to w takim razie ty zostań, a ja wyjadę tak, jakśmy planowali. Wcale nie byłem pewien tego, że ja tak chcę. Ale wręcz przeciwnie, raczej byłem pewien, że ja tak nie chcę. A tak Państwo planowali? Nie. Nie. Planowaliśmy, że jedziemy razem oczywiście.
Nie wiem, czy ta moja wypowiedź w jakikolwiek stopniu jej pomogła, czy nie pomogła. To trwało chyba jej rozpacz. Jej rozpacz, jej przerażenie przed wyjazdem, przed tym wszystkim. Chyba trwała całą noc. No ale w końcu w jakiś sposób opanowała się i któregoś tam dnia po tym po prostu mieliśmy już spakowanych tych parę walizek i wyjechaliśmy. Gdzie Państwo, jak to było, czy Państwo wiedzieli już jakby, co się z Państwem stanie po przyjeździe do Danii? Konkretnie znali już Państwo to, nie wiem, od innych osób? Gdzie Państwo jechali po prostu? Jechaliśmy konkretnie do Kopenhagi i mieliśmy, już nie pamiętam, czy to w ambasadzie nam powiedzieli chyba, jak dostaliśmy wizy, że po przyjeździe na dworzec mamy się skontaktować z najbliższym policjantem i że reszta sprawa zostanie załatwiona. Nic więcej nie wiedzieliśmy. Przepraszam, to nie jest prawda, dlatego że ten znajomy napisał list do matki. Oni wyjechali wcześniej, tylko nie pamiętam, czy to już wtedy, czy ten statek już wtedy był, czy on był na statku. Skibet? Tak. Na St. Lawrence, na Skibecie. Nie pamiętam w tej chwili, czy wiedziałem, wyjeżdżając z Polski, że przyjeżdżamy do Kopenhagi i będziemy ulokowani na statku. Nie pamiętam czy tak, bo wydaje mi się, że nie. Że nic nie wiedzieliśmy na ten temat. I byli Państwo ulokowani? Tak. Bo jeszcze jedno śmieszne przeżycie było w pociągu, jak już jechaliśmy pociągiem z Łodzi do Warszawy i zaraz tego samego dnia, czy już parę godzin później była zmiana na pociąg do Kopenhagi. Bo siedzieliśmy, ciotka i Jurek jechali z nami, odprowadzali nas do Warszawy i siedzieliśmy w czworo w przedziale, jeszcze były 2 osoby i matka, pamiętam, siedziała przy oknie i chyba znowuż nie panowała nad swoimi emocjami i chyba znowuż płakała. I była taka kobieta, starsza kobieta, która siedziała naprzeciwko niej, się zainteresowała, dlaczego matka płacze. I matka, wbrew temu, co zawsze robiła, jakby się otworzyła, powiedziała, jaka jest sytuacja, że z tymi Żydami, że zostaliśmy zmuszeni do wyjazdu. I ta kobieta powiedziała, że jest głęboko wierzącą katoliczką i że ona, jak ona to sformułowała, coś takiego bardzo pocieszającego powiedziała na temat Żydów. Bardzo pozytywnego. To była chyba jakby jedna z niewielu reakcji jakby takich pozytywnych ze strony środowiska. Ona nie była naszym środowiskiem, ale ze strony otoczenia, jakie mieliśmy w pewnym sensie. I to jakby troszeczkę pocieszyło matkę, jakby, że dostała wsparcie od kogoś zupełnie obcego. W taki sposób właśnie. Już później była opanowana do końca jakby samej podróży, do samego przyjazdu do Kopenhagi była opanowana. Co mnie z kolei przypomina, bo pytał się Pan także, jaki ja miałem doświadczenie. Mi przypomina, że moja klasa na mój wyjazd, też zorganizowałem imprezę i mieliśmy jakąś tam prywatkę u jednej z dziewczyn i w pewnym momencie ja wyszedłem z jednym z moich przyjaciół, jeszcze innym, który postanowił ze mną porozmawiać, bo mieliśmy jakieś zadrażnienia i tak dalej, mieliśmy ze sobą je załatwić przed wyjazdem. No i ja zacząłem opowiadać taki trochę rozżalony na to, że w końcu my wcale nie chcemy wyjeżdżać, że my jesteśmy tutaj i że to zmusili nas do tego wyjazdu. Na co on powiedział tak zupełnie nieagresywnie, zupełnie spokojnie. Powiedział, wy jesteście Żydami, wy nie macie co tutaj robić. Ja byłem zupełnie zaszokowany. Że on, który kiedyś był moim bliskim przyjacielem, uważał mnie za Żyda, że ja tu nie mam co robić. Jakbym nie miał
Jakbym nie miał, wtedy zupełnie siedziałem, nie miałem argumentu na niego. Myślałem, znaczy, dlaczego uważasz, że jestem Żydem, dlaczego uważasz, że muszę wyjechać? On mówi, Żydzi nie mają tu co robić, powiedział mi. A czy oni, Pana otoczenie wiedziało, po pierwsze o tym, że Pan wyjeżdża, jak rozumiem, wiedziało. Tak. Czy wiedziało, gdzie Pan wyjeżdża Tak. formalnie? Tak. Znaczy realnie. Tak. realnie. Tak, tak. A czy Pan czuł właśnie wrogość, nazwijmy to wrogością polskiego społeczeństwa? Czy dla Pana marzec to ten antysemicki marzec, czy to był marzec sterowany odgórnie, czy czuł Pan jakby, że jest to w jakiś sposób podchwytywane przez po prostu społeczeństwo? Jak Pan to odczuwał? Ja nie odczuwałem, że było to skierowane przez społeczeństwo do mnie, ja osobiście. Ja tego tak nie odczułem, ale wiem, że moja matka tak odczuła i moja ciotka tak to odczuła. Oprócz właśnie tego faktu, tego zderzenia z tym moim przyjacielem, który nagle twierdzi, że ja nie jestem Polakiem, że dla niego to ja mogę równie dobrze wyjechać. On nie mówił tego w pewnym sensie źle, nie wiem jak to nazwać. On mówił to bez agresji, on to mówił tak po prostu, jakby to był fakt. Po prostu, że tak jest. Żydzi nie mają czego w Polsce szukać, po prostu. Taki miał do tego stosunek. Ja wiem, że on tego stosunku już nie ma, bo go spotkałem wiele lat później i on już się nauczył, że sprawy nie wyglądają w taki sposób, jak on wtedy wiedział. No ale tym niemniej mnie to bardzo uderzyło, to jego stanowisko. Nie, ja sam ze strony prywatnych, indywidualnych czy też prywatnych ludzi nie odczułem żadnej reakcji. Może odczułem nawet pozytywną reakcję, taką wręcz przeciwnie. Mieliśmy jeszcze na tym starym mieszkaniu znajomych sąsiadów, z którymi później straciliśmy kontakt przez wiele lat i jakimś cudem bezpośrednio przed wyjazdem z nimi ten kontakt odzyskaliśmy. Znaczy Jurek i ja, znaczy mój kuzyn i ja. I tam u nich byliśmy i to już było wiadomo, że wyjeżdżamy, myśmy powiedzieli im, że wyjeżdżamy i tak dalej. I to byli jakby jedyni ludzie, którzy powiedzieli, ale dlaczego wy wyjeżdżacie, przecież wy jesteście Polacy. I to było takie, wtedy było bardzo pozytywne, było takie jakby potwierdzające nas w tym, że dzieje się coś niesprawiedliwego, że dzieje się coś, co nie powinno się dziać. I że oni to widzą, rozumieją. Dzisiaj, jak myślę o tym, ja wiem, że oni chcieli dobrze i że byli pełni, że tak powiem, dobrych uczuć, dobrego nastawienia w stosunku do nas. Dzisiaj, jak myślę o tym, się zastanawiam, co by było, gdybym powiedział, że jednak czuję się Żydem, czy by też mieli taki stosunek do tego. Oni w nas widzieli Polaków po prostu. Bo byliśmy Polakami, ja nawet nie mogę powiedzieć, że myśmy byli zasymilowani, my po prostu byliśmy Polakami. No a tak czy inaczej to było pozytywne przeżycie. A takich bezpośrednio, nie wiem, czegoś agresywnego nie spotkałem. Jedyne wiem, co matka mi kiedyś opowiedziała, że spotkała jeszcze innych naszych starych sąsiadów, właśnie z tego samego mieszkania, innych mieszkających z drugiej strony klatki schodowej, którzy się zapytali, czy my wyjeżdżamy. No i matka mi powiedziała, że tak, że wyjeżdżamy. Na co ta kobieta spojrzała się z takim nie złością, ale z takim oburzeniem spotkała się, a co gmina żydowska wam kazała wyjechać. Jakby wszystko, co się działo, to co ona zrozumiała, wszystko, co się działo, to była akcja samych Żydów po prostu, a nie, że to była akcja,
która szła zupełnie z innego kierunku. Że to gmina żydowska nam każe wyjechać, a nie to, że prześladowania zmuszają nas do tego, żeby taką decyzję podjąć. A że myślę, że było wiele różnych nieporozumień na temat, co kierowało tym naszym wyjazdem. Było na pewno wiele mitów, kłamstw, nieporozumień. Co się wtedy działo. A pamięta Pan, jak wtedy się o tym, to znaczy chodzi o w zasadzie o określenie, jak się o tym mówiło? Mówiło się, że wyjeżdżamy, czy mówiło się, że emigrujemy? Używało się tego słowa emigracja? Nie. Wyjeżdżamy. Chyba. Nikt nie używali słowa emigracja, nie. Jak wyglądały pierwsze miesiące Państwa w Danii? Te pierwszy miesiąc był pierwsze 2 miesiące, prawda, były na statku. Niecałe 2 miesiące, 6 tygodni. Na statku było się do czasu otrzymania azylu politycznego. Statek był jakby pod administracją policji duńskiej, tak zwanej Fremmedpolizei, czyli policja dla obcokrajowców. Był to statek, to było to zebranie tych wszystkich ludzi z całej Polski, którzy siedzieli i byli w tej samej łódce, że tak powiem. Po takich samych przeżyciach, takich samych traumach, niebezpieczeństwach, niepewnościach, aż to był pewien taki zebrana kula marazmu w jednym miejscu. Dla młodych ludzi było to częściowo marazm, częściowo odbierane jako przygoda i zainteresowanie, rozglądanie się po świecie. Coś, co było bardzo ekscytujące. Jednocześnie zderzenie jakby z nową kulturą, nową obyczajowością. Ja sam odbierałem to tak jakoś dziwnie. My przyjechaliśmy 29 października, dojechaliśmy do Kopenhagi wieczorem i było ciemno i mokro i wiecznie i puste miasto i nieprzyjemnie i ta cała ta jesień duńska jeszcze tylko taka nieprzyjemna, zimna, przejmująca, tym bardziej jeszcze jakby pogłębiała to poczucie obcości po prostu. Poczucie, że nie jest się po prostu, nie przyjechało się po prostu na to, żeby być turystą i sobie nie mamy co robić na razie. Chodzimy dookoła po mieście, zwiedzamy zabytki i inne różne ciekawe rzeczy i spróbujemy zobaczyć, jak to miasto wygląda, nauczyć się go chodzić bez mapy. Także to moje pierwsze zderzenie z Kopenhagą nie było przyjemne, nie było niczym pozytywnym. Było bardziej właśnie dające tym bardziej poczucie obcości, poczucie, że jest się na niepewnym gruncie, że nie wiadomo, co z nami będzie, że jesteśmy zależni od czyjejś pomocy organizacji pod tytułem, wtedy jeszcze była policja, a później będzie duńska pomoc uchodźcom, organizacja, która się nami zajmowała później. Jednocześnie, ja nie wiem, mi się wydaje, tak jak patrzę na to do tyłu, że to tutaj taki okres, że ja nie wiem, czy ja nie byłem w jakiejś takiej półdepresji wtedy w ogóle, po przyjeździe. I zwłaszcza na statku. Bo to była jakaś taka przedziwnie oscylowałem między jakimś takim przedziwnym zmęczeniem, które powodowało, że na przykład matka chciała, żebym ją uczył angielskiego. Jeszcze jak byliśmy na statku, matka mówiła dobrze po niemiecku, ale angielskiego w ogóle nie znała. I chciała, żebym ją
poduczył tego trochę i za każdym razem jak próbowałem tego użyć, oczywiście zasypiałem z miejsca. Byłem w przedziwnym stanie, że mogłem albo zupełnie jakby uciekać przed czymś i spać na tym statku, albo zajmować się towarzysko z ludźmi w moim wieku po prostu. Jakbym nie miał jakiegoś takiego balansu, żeby mieć jakby normalne podejście do życia, coś się zmieniło w jakiś sposób. Nie byłem jakby nie miałem tej samej energii, jaką miałem, jak jeszcze byłem w Polsce. Przepraszam, Tak. dobrze, ja tylko powiedzieć, żeby to było na nagraniu, bo my rozmawiamy o statku, mówimy o jaki statek chodzi, natomiast no właśnie co to był za statek tak naprawdę, co to było? To był statek Hotel, który, już nie pamiętam gdzie on pływał, czy on rzeczywiście był ściągnięty z Mississippi, czy on gdzieś indziej pływał, czy on gdzieś pływał w Afryce Zachodniej, czy gdzie to było, nie pamiętam dokładnie. To był statek Hotel, gdzie były kajuty i na którym my byliśmy zakwaterowani. To statek, który policja zakupiła specjalnie do tego na nasz przyjazd. Nazywał się St. Lawrence. Podobno ten statek tam już stał wcześniej przysumowany tu w centrum Kopenhagi, na kanale między Zelandią, wyspą Zelandią, a wyspą Ama. Kopenhaga leży na tych dwóch wyspach. Podobno tam był po prostu klub nocny i prawie że burdel, który policja po prostu przekształciła w hotel dla nas, pływający hotel. Znaczy pływający, po prostu przycumowany w porcie. I tam większość z nas, która przyjechała do Kopenhagi, po prostu była na początku zakwaterowana na tym statku. Mieszkaliśmy tam około 6 tygodni do czasu otrzymania azylu, po czym byliśmy przenoszeni do hoteli w mieście, w różnych miejscach w mieście. Statek miał kajuty, które były albo dwuosobowe. Było parę luksusowych kabin, które były czteroosobowe. Tam było naprawdę bardzo mało miejsca w takich kajutach. Po prostu była może łącznie z szerokością łóżek, może cała kajuta miała 2 metry szerokości i 3 metry długości. Rzeczywiście było tam się ciężko poruszać. Ciężko było cokolwiek robić w środku w takiej kajucie, zwłaszcza jak jeszcze miało się jakieś walizki, które musiały się gdzieś tam zmieścić po drodze. Także to nie były luksusowe warunki, ale myślę, że były lepsze niż później były dla wielu różnych osób. Jak widziałem inne centra zbiorcze, późniejsze, kilka lat później. Była jedna wielka, duża jadalnia, gdzie nam rano wydawano śniadanie. I oprócz tego funkcjonowała ta wielka jadalnia jako takie miejsce spotkań towarzyskich. Miejsce spotkań, po prostu wszyscy byliśmy, że tak powiem, ludźmi z Polski, mówiliśmy po polsku, byliśmy w takich samych warunkach, mieliśmy takie same obawy. Także to była taka sala spotkań, sala wymiany informacji, sala wymiany plotek. Wszystko, co się działo, po prostu zaczynało się w tej sali. Był także hall, w którym była tablica informacyjna, gdzie można było się jakby szukać nawzajem, czy też przychodzili Duńczycy z zewnątrz, którzy wiedząc o tym, że jest coś takiego jak ten statek i że tam że mieszkają na nim uciekinierzy z Polski, że przychodzili i chcieli zaprosić jakąś rodzinę do siebie do domu, nawiązać kontakt, żeby pomóc. I to się też odbywało albo poprzez recepcję, bo to po prostu funkcjonowało jako hotel, była normalna recepcja, albo poprzez tą tablicę informacyjną, że w ten sposób stwarzało się kontakty między ludźmi.
To było także miejsce, gdzie odbywały się jakby pierwsze takie próbki życia, zorganizowania czegoś na tym statku. Między innymi była zorganizowana taka grupa muzyczna. Zresztą później, ja wtedy ich nie znałem, dopiero później poznałem tych ludzi jak Ludwik Kahany, Jakub Kowalski, Juliusz Pilpel, Danusia, później Pilpel, którzy grali i śpiewali, między innymi też grali i śpiewali żydowskie piosenki. Nasz pierwszy Sylwester odbywał się także na tym, na statku, w Sylwester 1969 roku. Pierwsze jakieś spotkania informacyjne z tą organizacją pomocy uchodźcom. I w ogóle statek wtedy, nawet dla ludzi, którzy po tych 6 tygodniach, którzy po prostu zostali przeniesieni do hoteli dookoła w mieście, ten statek był w dalszym ciągu takim centrum. Wszyscy jednak, ci mieszkający nawet po hotelach dookoła, przychodzili wieczorami, czy kiedy mogli po prostu na statek, żeby spotkać znajomych, porozmawiać, dowiedzieć się, co się dzieje dookoła. Czy są jakieś wiadomości na temat kogoś, czy wiadomości na temat czegoś, czy... Także to został taki punkt zbiorczy nasz wspólny, dopóki ten statek istniał. Jak się toczą dalej losy Pana i mamy? To znaczy Państwo opuszczają statek? Tak, jesteśmy przeniesieni zostaliśmy do hotelu Botanik, który zresztą nie istnieje już w tej chwili. Później po przyjeździe ciotki i Jurka i naszego psa dostaliśmy propozycję, żeby przejść pod opiekę Czerwonego Krzyża, znaczy, żeby przejść z opieki duńskiej pomocy uciekinierom pod opiekę Czerwonego Krzyża. Nas wyprowadzono pod Kopenhagę do takiego ośrodka wakacyjnego, letniskowego nad plażą, gdzie zamiast hotelu mieliśmy w rzeczywistości małe mieszkanko dwupokojowe z kuchnią, z łazienką, ze wszystkim, także mogliśmy jakby zacząć prowadzić normalne życie, namiastkę normalnego życia. Człowiek nie jest w hotelu, tylko jest jakby w domu. Ja nie wiem, jakie zabawne historie Pana interesowały w tym, ale pamiętam, że będąc jeszcze w hotelu Botanik, matka postanowiła zrobić jakby rodzinny obiad za pomocą grzałki. I został zakupiony jakiś tam, chyba jakiś kurczak w puszce, czy w czymś takim. I za pomocą tej prymitywnej grzałki ten kurczak został odgrzany, czy ten rosół, i myśmy w tym hotelu pokojowym zjedli to, i jako deser matka kupiła jakieś takie ciasteczka, które na deser zaczęliśmy jeść i one smakowały bardzo dziwnie. I potem zawsze w stanie stwierdzić, jak to jest możliwe, żeby ciastka po prostu smakowały tak dziwnie, że co to jest. Wziąłem tą paczkę, zobaczyłem, jest napisane Hunekix. To były kiksy dla psów, które matka kupiła w charakterze deseru dla nas, bo nie wiedziała, że to są kiksy dla psów. Także ta zmiana do Karlsruhe, to było tam, gdzie byliśmy pod Kopenhagą, tak czysto psychicznie, emocjonalnie była rzeczywiście czymś bardzo dobrym. Czymś bardzo dobrym dla matki, dla ciotki, i dla nas pewnie też. Jedyne, co było uciążliwe, to jest to, że mieliśmy chyba z godziny, albo może nawet 1,5 godziny dojazdu, żeby chodzić do szkoły językowej. Bo jak już człowiek dostał azyl i przyszedł do hotelu, to byliśmy wysyłani do szkoły językowej na naukę duńskiego.
która trwała pół roku. Nauka była codziennie 4 godziny. Mieliśmy 4 godziny nauki, intensywny kurs. I to było uciążliwe, żeby jeździć w tej we w te po prostu tego dnia, ale także to jednocześnie jakby trochę nam utrudniało nasze życie socjalne wieczorami, że nie mogliśmy zostać w Kopenhadze za długo, dlatego że autobusy nie chodziły tak często ani tak późno, żeby dostać się z powrotem tam do tego Karlsluna. Ale generalnie było to dobre przeżycie. Wprawdzie to była zima, ale byliśmy nad plażą, można było na spacery chodzić na plażę, było zupełnie relaksująco. Byliśmy niewielką ilość osób, było chyba 20 osób wszystkiego, jakbyśmy tam byli. I pamiętam, że kierownikiem tego ośrodka wtedy był Norweg. On był kierownikiem ośrodka zatrudnionym specjalnie dla nas, bo nie był kierownikiem tym ośrodka, jak ośrodek funkcjonował jako ośrodek letniskowy dla Duńczyków. I my byliśmy bardzo wszyscy zadowoleni z tego i między innymi zdaje się, że ktoś tam był sprawdzać zadowolenie wśród ludzi, czy się dobrze czują, czy mają jakieś życzenia, czy im czegoś brakuje. I my wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tego i potem ten człowiek, ten Norweg sam to opowiadał później nam, bo ten Norweg się z moją matką bardzo zaprzyjaźnił. I mieli później, 30 lat później mieli ze sobą cały czas kontakt. Znaczy on, jego żona i jego dzieci, że oni tam wszyscy mieszkali razem z nami. I pytano się tego Norwega, co on robi, że my jesteśmy w takim dobrym stanie psychicznym, że my się tak dobrze mamy tam. On mówi, nic, absolutnie nic. Oni robią co chcą. Także to było rzeczywiście dobre rozwiązanie dla nas. Nie wiem, czy ludzie, którzy mieszkali w Kopenhadze po Hadarach mieli się gorzej specjalnie, ale wiem, że dla nas było to dobre rozwiązanie. Matka też doszła do siebie jakoś tak psychicznie po tym statku. Pamiętam jeszcze takie wydarzenie, żeby jeszcze opowiedzieć o tym złym stanie psychicznym mojej matki, która, jak wspomniałem, generalnie była bardzo, bardzo silnym człowiekiem. Że siedzieliśmy w tej wielkiej sali na statku, tak zwanym skibecie, my to popularnie w Danii nazywałem to skibetem. Skibet znaczy statek po duńsku. I kanałem przepływał polski statek, jakiś węglowiec, czy jakiś coś tego typu. Matka zobaczyła ten polski statek i się po prostu rozpłakała. I to tak pomyślałem, w końcu matka nie musiała po wojnie wracać do Polski, jak została wyzwolona w Niemczech. Mogła iść gdziekolwiek. Matka wróciła do Polski, bo chciała być w Polsce. Może też wróciła do Polski, bo jakby miały nadzieję, że znajdą jakichś ludzi, którzy przeżyli wojnę z rodziny. Co się nie stało. Ale przedziwnie, jak wróciły, idąc rzeczywiście pieszo, naprawdę idąc pieszo z Niemiec do Polski, gdzieś z okolicy Drezna, Magdeburga, poszły do mieszkania, gdzie mieszkały w getcie. Ja już nie pamiętam, czy to była Jerzego, czy to była Mielczarskiego, gdzie one w tym getcie mieszkały, na jakiej ulicy. Nie jestem pewien. Weszły do tego pokoju, gdzie oni tam wszyscy byli stłoczeni. Te pomieszczenia były niezamieszkane i one znalazły po środku pokoju, tak jak opowiadały, po prostu kupę śmieci zmiecionych razem w jakiś sposób. I one rozgarnęły te śmieci. W tych śmieciach znalazły kilka zdjęć rodzinnych. To było jedyne, co im zostało po tym wszystkim. I to znaczy, to jest jedyne, co ja też widziałem, to było bardzo takie zamazane, niewyraźne zdjęcie babki i zdjęcie dziadka. Nie pamiętam, czy widziałam jakieś parę zdjęć, zdaje się, kiedy moja matka była dziewczynką, chyba małą dziewczynką. I to było wszystko.
No ale w tym Karlsruhe było dobrze i uczyliśmy się języka i oczywiście nie było to rozwiązanie na życie jeszcze. Nikt jeszcze nic nie wiedział, co z nami będzie. To znaczy z nami było tyle wiadomo, że Jurek i ja idziemy na studia. Że dostaniemy stypendium, że będziemy z tego żyli i tak dalej, i tak dalej. Problem był, że tak powiem, z tą starszą generacją. To się rozwiązało w pewnym... Rozwiązanie nastąpiło i było to bardzo pozytywne rozwiązanie. Ciotka była pielęgniarką i zasadniczo nie miała specjalnych problemów. Dostała pracę bardzo szybko. W szpitalu, w tak zwanym Pfingst-Instytut, takim onkologicznym, specjalistycznym szpitalu w Kopenhadze. Tylko że po pewnym czasie została zmuszona do tego, żeby dyplom nostryfikować. Musiała pójść do szkoły pielęgniarskiej i zdać jakieś tam brakujące egzaminy, które Tuńczycy uważali, że trzeba mieć w porównaniu z wykształceniem, które ona w Polsce otrzymała w latach, nie wiem, 40., końcem lat 40. I ciotka to zrobiła, zdała te wszystkie egzaminy i dalej pracowała jako pielęgniarka. A matka w 70 roku, to znaczy już w połowie 70 roku, jak znalazła to mieszkanie, jak znaleźliśmy już mieszkanie, już mieszkaliśmy w mieszkaniu później od gdzieś czerwca czy lipca 70 roku, została zaproszona razem z grupą, chyba dużą grupą osób z naszej emigracji do Biblioteki Królewskiej, gdzie dostały jakieś różne zadania przez pewien okres czasu. I po czym Biblioteka Królewska, zdaje się, zatrzymała 20 osób z tej grupy. Między innymi moją matkę. I po prostu moja matka już do końca, do samej emerytury pracowała w Bibliotece Królewskiej. I była bardzo zadowolona z tego, że tak jest, bo ona bardzo się bała tego, że wyjedzie na zachód ze swoim wykształceniem. Jedyne, co będzie mogła robić, to będzie chodzić i sprzątać po ludziach. I ponieważ nie była fizycznie zbyt silną osobą i wojna na niej też zostawiła ślady wegetatywnej nerwicy, jak ona nazwała. Nie była do końca angina pectoris, ale była jakaś wegetatywna nerwica serca, która powodowała, że ona od czasu do czasu miała jakieś napady lękowe, bicia serca i złe samopoczucie, które generalnie wiązało się z jej przeżyczeniami wojennymi. Była trauma wojenna po prostu, która się odbywała w ten sposób. I po prostu ona nie myślała, że będzie w stanie podołać tego typu pracy i strasznie się tego bała. Także to, że dostała tą pracę w Bibliotece Królewskiej, to było po prostu prawie jak złapanie Pana Boga za nogi. I była też bardzo cenionym pracownikiem w bibliotece. W pewnym momencie matka po prostu się angażowała w pracę, angażowała się w ludzi. I w pewnym momencie były takie demokratyczne dyskusje ze strony kierownictwa biblioteki na temat reorganizacji struktur biblioteki. I ponieważ moja matka studiowała tą organizację pracy, także skomentowała te propozycje zmian, jakie kierownictwo przedłożyło. I przynajmniej wśród pracowników, nie wiem jak wśród kierownictwa, pewnie byli ludzie, którzy znali się na tym, na organizacji pracy i tym podobne, bardzo docenili tą jej pracę. Napisała bardzo dużą pracę, komentując zalety i wady tych poszczególnych propozycji, które kierownictwo przedłożyło. Że dostała wielkie podziękowania i tak dalej. Także była cenionym pracownikiem. Tym niemniej praca w bibliotece, to jest zasadniczo, że ja tam też pracowałem, później matka mnie tam wciągnęła. Ja po pierwszym okresie najpierw zrobiłem prawo jazdy taksówkarskiej, jeździłem jako taksówkarz w Kopenhadze, studiując jednocześnie. To później przyszedłem do biblioteki, i początkowo dla mnie ta praca była bardzo
bardzo interesująca, no ale później praca w bibliotece ona to jest nuda i rutyna, szczerze mówiąc. Także dla mojej matki, chociaż ona tego nigdy nie powiedziała, ale nigdy nie narzekała, była zawsze bardzo zadowolona, że ma tą pracę i że jest jej dobrze z tymi ludźmi, z którymi pracuje. To dla niej w pewnym sensie było to było dużo poniżej ambicji, dużo poniżej możliwości i dużo poniżej tego, co ona robiła w Polsce. I zupełnie inna odpowiedzialność. No ale dla niej było to rzeczywiście idealnym rozwiązaniem. I między innymi tak, że to była spokojna praca, to była praca, która dała jej spokój. Podejrzewam także, że to spokojne życie w Danii, jakie prowadziła od tego czasu też. W Polsce było bardzo nerwowe, znaczy zwłaszcza z jej życia zawodowego i z tą odpowiedzialnością, która miała. I także w porównaniu w Danii, ta zmiana nastąpiła w Danii, no, podejrzewam, że przedłużyła jej życie znacznie. Matka zmarła mając lat prawie 96. I podejrzewam, że Dania miała swój pozytywny wpływ na to, że matka tak długo przeżyła. Panie Aleksandrze, ja bym proponował krótką przerwę. Co pan na to? Bo ja chciałem porozmawiać też o tym, zapytać o to. No, państwo znaleźli się w Danii. Jakie były Państwa relacje z Polską? Czy Państwo utrzymywali jakieś kontakty ze znajomymi tutaj? Jak to wyglądało? Czy Państwo myśleli, że wrócą do Polski? Jak to wtedy z tamtej perspektywy wyglądało? Ja sam nigdy nie myślałem, że wrócę do Polski. Nie sądzę, żeby moja matka też tak myślała. Nikt z nas chyba tak nie myślał, że powrót do Polski będzie możliwy. Ale kontakty z Polską utrzymywaliśmy oczywiście. Ja utrzymywałem kontakty z tymi moimi z tymi moimi dwojga przyjaciółmi, tak to się chyba po polsku nazywa prawidłowo, gramatycznie. Boję się, że tracę wyczucie językowe. Z dwojga przyjaciółmi i zresztą bardzo szybko ich zaprosiłem do Danii, oni przyjechali. Nie razem, ale każdy osobno. Już chyba jeden z nich był w roku przyjechał na święta i Nowy Rok 71 roku, zdaje się. Tak. Nie, 70 może nawet. Drugi przyjechał latem. Ten kontakt później się urwał i później nawiązaliśmy go znowuż. Później. Wiele lat później. Także mamy w dalszym ciągu jesteśmy ze sobą w kontakcie, w jakiejś przyjaźni. Mówię o moich przyjaciołach z liceum. Matka utrzymywała oczywiście kontakty ze swoimi przyjaciółmi. Utrzymywała kontakt ze wspomnianym dyrektorem miejsca pracy, w którym pracowała razem. Utrzymywała także kontakt z paroma swoich innych przyjaciół, których znała ze studiów. To byli ludzie systemu. Kobieta, która się nazywa Alina, już nie będę wymieniał nazwisk, pracowała w Urzędzie Miasta. Była na jakimś kierowniczym stanowisku w Urzędzie Miasta w Łodzi. Jej późniejszy mąż. Oni też się poznali się na studiach wieczorowych dla dorosłych. To było częściowo w Łodzi, częściowo w Warszawie, na tych studiach prawniczych. Był
Nie pamiętam dokładnie jego funkcji, ale też gdzieś relatywnie państwowo-partyjna funkcja w Urzędzie Miasta w Pabianicach, czy w Zgierzu pod Łodzią, czy coś tego typu. Gdzieś. I matka się z nimi bardzo zaprzyjaźniła, zresztą ponieważ on wtedy był żonaty, kiedy się zaangażował właśnie w Alinę na studiach. Matka jakby pomna swoich własnych doświadczeń z moim ojcem, który cały czas miał żonę w tym czasie, kiedy miał relację z moją matką, jakby ułatwiała im bycie razem ze sobą po prostu. Była ich takim aniołem, opiekunem, można tak nazwać. Także z nimi utrzymywała kontakt. Oni też w pewnym momencie przyjechali do Polski, przyjechali do Danii do nas, znaczy nie do nas, do matki, na jej zaproszenie. Ja już wtedy byłem z swoją żoną. Z Polski zresztą. To było późno, to były już lata 90. Ale w pewnym momencie pamiętam, że on sam kiedyś przyjechał, bo on był także jakimś działaczem sportowym i z jakąś chyba drużyną sportową przyjechał do Danii i był z taką krótką, że tak powiem, bardzo intensywną wizytą mojej matki. To był taki wieczór, że znaczy ani moja matka, ani ciotka nie były wielkie znowuż do picia alkoholu, albo to był taki wieczór, kiedy rzeczywiście siedzieli i wspominali stare czasy, bardzo taki emocjonalny wieczór, pili wódkę, jedli coś razem. Pamiętam, że bardzo mnie to spotkanie z nim bardzo zbulwersowało, między innymi dlatego, że on próbował argumentować, znaczy nie to, że próbował argumentować, ale próbował jakby dać nam do zrozumienia, że być może, że cała ta heca antysemicka w Polsce po marcu 1968 roku była spowodowana przez Żydów samych, którzy chcieli spowodować, żeby Żydzi wyjechali z Polski do Izraela, żeby jechali do Izraela. Że to wcale z Polską nie miało nic wspólnego, że to Żydzi sami zrobili. Pamiętam, że mi wtedy diabli wzięli, po prostu wyszedłem, zostawiłem go, nie chciałem mieć nic więcej do czynienia. Na pewno były jeszcze inne osoby, z którymi już matka utrzymywała kontakty. Ja w pewnym momencie straciłem wszelkie kontakty z tymi moimi przyjaciółmi i jakby po prostu moje nowe życie spowodowało, że i to wszystko, co było nowe po prostu w Danii, byłem tak na tym skoncentrowany, że po prostu nie myślałem w ogóle do tyłu. Jakby Polska dla mnie nie była czymś, co ja potrzebuję, za czym tęsknię, o czym myślę. I tak rzeczywiście było. Nie tęskniłem specjalnie. Nie było... Nie siedziałem, nie roniłem łez, nie siedziałem, pamiętam, mieliśmy jakieś takie, od czasu się zdarzały takie migracyjne spotkania, gdzie się grało demarczyk i tym podobne i wszyscy niby byli mocno poruszeni i się tęskniło niby do domu. Do domu w sensie Polski, prawda, do tego, co było wcześniej. Ja byłem bardzo zafascynowany podróżami. Po prostu ta możliwość wyjazdu, dopuszczenia tego komunistycznego więzienia, jakim Polska wtedy była, i to, że dostaliśmy od razu paszporty, tak zwane Reisepass, jak to się nazywa po domieszku. To były paszporty dla bezpaństwowców w dalszym ciągu, tym niemniej w tej Europie Zachodniej, która już była zjednoczona tym, co wtedy nazywało się wspólnym rynkiem, co było zaczątkiem do dzisiejszej Unii. Dawało możliwość poruszania się w obrębie tych krajów bezwizowym zupełnie. I większość krajów w Europie po prostu uznawała ten paszport bez wiz, mimo tego, że celnicy patrzyli na to jakoś dziwnie, co to za dziwny dokument, kto to jest. Dziwna osoba przyjeżdża z czymś takim. Ale sprawdzali w swoich dokumentach i nigdy nie było problemu z przekroczeniem granic.
Także ja po prostu byłem zafascynowany tym wszystkim nowym. I że tak powiem, własną pracą. Jeździłem kilka lat taksówką. I zasadniczo niby rozpocząłem studia na uniwersytecie. Znaczy nie niby, rozpocząłem w rzeczywistości. Tylko że te studia w dużej mierze przez ten początkowy okres leżały odłogiem. Ja przede wszystkim jeździłem taksówką, pracowałem 3 miesiące po to, żeby zebrać pieniądze, po to, żeby gdzieś wyjechać i coś zobaczyć w tej Europie. Jeździłem wprawdzie, nie jeździłem codziennie, jeździłem tylko w nocy. Pracowałem czwartek, piątek, sobota. Te 4 noce, które były najbardziej które dawały największy dochód po prostu. A to jako, że tak powiem, prywatna taksówka, czy jako pracownik u kogoś po prostu. Nie była moja taksówka, po prostu. Był ktoś, kto posiadał 15 taksówek, po prostu wynajmował kierowców do tego, żeby nimi jeździć. Ale tak jak sobie przypominam, tak, że te moje wyjazdy to był częściowo eskapizm. Może nawet nie częściowo, to był generalnie eskapizm. Bo pamiętam, że nie miałem się najlepiej w tym początkowym okresie w Danii. Miałem jakby 2 rzeczy, które były, tak mi się wydaje, może to były 2 rzeczy, może było ich więcej. Ale generalnie był to ten okres lat 70. w Danii, to był taki okres przynajmniej w tym środowisku, w którym się obracałem, w środowisku studenckim, to był okres takiego szczytu ruchu hipisowskiego, gdzie był bardzo ważny taki slogan "bądź sobą", co w rzeczywistości znaczyło, że musisz się zachowywać jak najdziwniej, ubierać jak najdziwniej, bo wtedy, jeżeli tego nie robisz, to najwyraźniej nie jesteś sobą, tylko jesteś częścią tego starego establishmentu, wobec którego my tutaj robimy rewolucję i zarówno polityczną, jak i obyczajową, seksualną i wszystko, co się działo wokół tego, prawda? I z jednej strony ja byłem bardzo tym zafascynowany i chciałem jakby to łączyć. Uważałem, że to jest słuszne i wielkie i że tak powinno być. I tak zupełnie bezkrytycznie przyjmowałem, że chciałem to bezkrytycznie przyjmować, że to jest droga rozwoju naszego społeczeństwa, czy też i naszej obyczajowości, naszego współżycia z ludźmi. Tym niemniej ja byłem kimś innym, ja pochodziłem z katolickiej Polski, ja byłem wychowany w Polsce, gdzie wprawdzie komuniści próbowali zabić religię, tym niemniej kultura była absolutnie pochodziła jakby z moralności 10 przykazań i ze typu współżycia, jaki był w Polsce i z tej kultury, jaka była w Polsce. I to były rzeczy, które rzeczywiście były bardzo, bardzo ciężkie dla zrozumienia dla mnie, dla przełknięcia jakoś, żeby przyjąć to tak rzeczywiście bezwzględnie jako swoje. Ja czułem, że ja czysto intelektualnie jakby chciałem, żeby tak było, a jednocześnie emocjonalnie nie byłem w stanie tego zupełnie przełknąć. Jednocześnie cały ten ruch hipisowski był w pewnym sensie, a może nawet tak jak ja na to patrzę, był równie nietolerancyjny jak to stare społeczeństwo, te stare układy społeczne i obyczajowe, przeciwko którym oni się buntowali, jakby, bo oni zmuszali cię z kolei, żeby być innym. I że wewnątrz nich też nie można było odstawać od nich, bo wtedy nie było się jakby z nimi. To była ta jedna rzecz, ta rzecz adaptacji do nowych ludzi,
do tego, jak żyją, co mówią, z czego się śmieją, co ich zajmuje, jakie mają problemy w życiu. Pamiętam, że rozmowy z Duńczykami, młodymi Duńczykami w moim wieku, 18-20 lat, czy 20 parę, że oni mi się wydawali mi się zupełnie jak dzieci, zupełnie, że to było, że ja przy nich miałem wrażenie z siebie samego, że ja się czuję taki stary w stosunku do nich. Ja nie wiem, na czym to polegało, czy rzeczywiście była to jakaś, bo ja tego tak nie odbierałem zupełnie tak strasznie, że to było aż takie traumatyczne, że ten wyjazd z Polski był aż taki traumatyczny, ale musiał w jakimś sensie być, skoro ja nagle zacząłem odbierać taką różnicę między sobą, a między ludźmi w moim wieku. Że ja się czułem taki stary, taki dotknięty trudnymi doświadczeniami w pewnym sensie. Że patrzyłem na nich, na ich brak doświadczenia, ich zupełną taką niewinność, że to są dzieci po prostu. A oni wiedzieli, z jakiego powodu pan się znalazł w Danii? Nie, oni nic nie wiedzieli. Nie, Duńczycy generalnie nic nie wiedzieli na ten temat. Co to w ogóle jest ten statek, kto tam na nim przebywa. Kiedyś jechałem autobusem, siedziały dwie panie, widziały ten statek z mostu, oglądałem, to jest ten statek, gdzie mieszkają ci wszyscy robotnicy zagraniczni. Oni po prostu generalnie nie mieli pojęcia. Prasa nawet nie pisała szczególnie dużo o nas. Słyszałem pogłoskę, że podobno nie pisali dużo o nas, ponieważ podobno rząd duński prosił prasę, żeby nie koncentrowali specjalnie na naszym losie i napisali takich indywidualnych historii. Prasa oczywiście rzucać na takie historie. To jest normalnie z tego powodu, że nie chcieli sprowokować takiej sytuacji, żeby władze polskie nagle wzięły i zamknęły granice i nie pozwoliły wszystkim innym wyjeżdżać, albo żeby represjonowały osoby, które postanowiły zostać w Polsce. Nie wiem, czy jest to prawda. Nie mam pojęcia. Ale, bo widzi pan, przypomniała mi się jeszcze jedna historia jeszcze z okresu wyjazdu, z okresu podejmowania decyzji. Jeżeli mogę jeszcze zrobić tą dygresję do tyłu, to jest, że w pewnym momencie nie wiem skąd ta pogłoska doszła, ale doszła do nas pogłoska, że w Polsce przygotowują obozy koncentracyjne dla Żydów. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był rok, jaki to był okres, kiedy my to słyszeliśmy. I nie pamiętam, kto z tym przyszedł. Czy ktoś przyszedł z tym do mojej matki, czy mojej matce ktoś to powiedział, czy ciotce, czy mnie, czy komuś. Naprawdę nie jestem w stanie tego dzisiaj powiedzieć, ale wiem, że taka pogłoska była. Pogłoska nigdy nie została sprawdzona, nigdy nie została jakby zweryfikowana, czy tak było, czy nie było. Dla mnie był totalny absurd, jak to słyszałem, jak to jest niemożliwe w Polsce, żeby obozy koncentracyjne dla Żydów robić. Dla mnie to była totalna abstrakcja, totalna bzdura. Ale myślę, że generacja moich rodziców, i tak samo jak moja matka, nie była tak zupełnie skłonna powiedzieć, że to jest totalna bzdura od razu. To było niespełna 25 lat wcześniej, dopiero wyszły z obozów. I wiadomo było, że takie rzeczy się zdarzały i że mogą się zdarzyć jeszcze raz. Także to nie była dla nich zupełnie abstrakcja. I wprawdzie to nie zostało ani potwierdzone, ani odrzucone jako pogłoska nieprawdziwa. To było to coś, co na pewno było brane pod uwagę przez moją matkę przy podejmowaniu decyzji wyjazdu. Czy ta pogłoska na przykład nie może być prawdziwa, że rzeczywiście coś takiego się szykuje. Między innymi dlatego, że także było zupełnie dziwną dla mnie sprawą. I do dzisiaj jest, ale być może, że nie mam racji. Że nikt z nas nie musiał udowadniać, że jesteśmy Żydami. Władze doskonale wiedziały, kto jest, a kto nie jest Żydem. Po prostu człowiek składał papiery i nie musiał niczego udowadniać. Ja nie wiem, czy moja matka składała jakieś
musiała chodzić do gminy żydowskiej. Myśmy chyba nie byli rejestrowani w gminie żydowskiej. Ja na pewno nie byłem rejestrowany w gminie żydowskiej. Ja nie byłem ochrzczony. Ja nie byłem ochrzczony ani w kościele katolickim. Nie byłem na żadnym bar mitzwach, w niczym. Nie mieliśmy żadnego kontaktu z religijnymi strukturami żydowskimi w Polsce, ani w Łodzi. Także to, że było dziwne, to, że władze polskie doskonale wiedziały, kto jest, kto nie jest, kogo mogą wypuszczać, kogo mogą nie wypuszczać. Było wielu Polaków, którzy próbowali się, żeby załapać na żydowskie papiery, żeby uciec z Polski, żeby wyjechać, prawda? I ci być może, że była pewna ilość, którym się to udało, ale na pewno była ogromna ilość osób, którym się to nie udało, a którzy to próbowali. Także to była bardzo dziwna sytuacja w tym czy to było prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy kto miał te spisy ludności. No, ktoś musiał mieć spis ludności, który mówi, ten jest Żyd, a ten nie jest Żyd. W jaki sposób? Nie wiem. A wie pan wspomina o tej pogłosce, o tych obozach. Nie wiem, czy pan się spotkał. Mi ktoś kiedyś powiedział, że się pytałem o te przemówienie Gomułki 19 marca. Które w większości przypadków jest takim bardzo traumatycznym przeżyciem, a ktoś mi powiedział, że poczuliśmy ulgę. Ja mówię, jak to poczuliście ulgę? No, poczuliśmy ulgę, że właśnie nie będzie, bo jest jakaś pogłoska, że będą obozy, czy że nastroje pogromowe i tak dalej. Poczuliśmy ulgę, że po prostu pozwolą nam wyjechać, tak? Że nie dojdzie tutaj do żadnego... To dla mnie to było takie szokujące, tak? Że ktoś... Bo to przemówienie Gomułki zwykle na rozmówcy opowiadają o ogromnej traumie, ale te plotki gdzieś się pojawiały takie, znaczy plotki, ale to akurat to, że to jakby nie ma znaczenia, czy to prawda, czy nieprawda, po prostu dla społeczności żydowskiej w Polsce to było oczywiste, że to przywołuje po prostu. Tak. I być może, że to była po prostu na przykład specjalnie rozpuszczona plotka po to, żeby ludzi jakby zmuszać do podjęcia decyzji do wyjazdu. Czy też coś takiego mogło być. Że nie było żadnych planów, ale że ktoś puścił tego typu plotkę w tym celu. Nie wiem. Proszę mi powiedzieć, czy pytałem się, czy ci pana znajomi duńscy wiedzieli, czemu pan jest z Danii, a czy znajomi duńscy, czy oni wiedzieli o pana tożsamości żydowskiej? Tak. Tak, ja po raz pierwszy, dopiero po wyjeździe do Danii byłem w stanie się przyznać przed ludźmi, że jestem Żydem. W Polsce tego nie robiłem. Nikomu nie mówiłem w Polsce, że jestem Żydem. Oczywiście wszyscy w mojej klasie wiedzieli. To był jeszcze czas, kiedy ja się nazywałem Sław, a nie Milchtach. Tym niemniej wszyscy w mojej szkole wiedzieli, że jestem Żydem. Nie wiem w jaki sposób. Moja matka nazywała się inaczej oczywiście. Moja matka chodziła na wywiadówki jako Milchtach, a nie jako Sław. Naturalnie. I nie wiem, czy to tą drogą jakoś wyszła, że nauczyciele wiedzieli, że moja matka się nazywa inaczej, albo że być może ma wygląd trochę podobny do Żydówki. Nie wiem. Nie wiem, skąd to było wiadomo. A miał pan kontakt, czy miał pan kontakt w Danii po przyjeździe z tamtejszą społecznością żydowską, czy z gminą? Bardzo przelotny. Bardzo przelotny. Na początku tylko raz pamiętam, byłem w gminie żydowskiej. Byliśmy zaproszeni na jakaś impreza była tam. To było bardzo krótko po naszym przyjeździe i z ciekawostek, nie jest to zbyt może pikantna ciekawostka, możemy to później wyciąć, gdyby panu nie odpowiadało. Potrzebowałem pójść do toalety i tak sobie myślałem, kurczę blady, jesteśmy w takim publicznym miejscu i że pójść, tak z myślą o tym, że jak publiczne toalety w Polsce wyglądają, myślałem, Boże drogi. No nic, no niestety muszę iść do toalety. No poszedłem do toalety i po prostu
nagle zobaczyłem po prostu duńską toaletę. Będzie po prostu czystość, elegancja. Po prostu to było takie zderzenie mojej wizji, czy też tego, jak to było w Polsce w tym czasie, jak to wyglądało w Danii w podobnych warunkach, że to była różnica między niebem a ziemią po prostu. Ale generalnie nie miałem styczności, nie byłem członkiem gminy żydowskiej, nie uczęszczałem na żadne socjalne imprezy, które oni organizowali. Nie, ja po prostu jeszcze ciągle wtedy właśnie na początku ciągle jakby negowałem swoje żydostwo. Ja jeszcze nie pogodziłem się z tym. Ja wprawdzie mówiłem ludziom dookoła, jak się pytali, dlaczego ja jestem w Danii, na jakiej zasadzie przyjechałem. Oczywiście mówię, że jestem uciekinierem z Polski, dlatego, i że jestem Żydem. To byłem w stanie powiedzieć i byłem jakby nie wiem, co mi dało tą swobodę i pewność siebie, że nie będzie negatywnej reakcji ludzi na mnie z tego powodu. Jakoś w Danii się tego nie bałem. W Polsce bałem się tych reakcji, w Polsce nigdy nie mówiłem, że jestem Żydem. Także to była ta dygresja na temat pogłowskich obozów i tej naszej decyzji wyjazdu. Ale wracając właśnie do kwestii tego mojego początkowego życia tutaj, że jak już wspomniałem, jedną sprawą była ta inna obyczajowość i kwestia przecież umiejętność, czy brak umiejętności dostosowania się do nich. I nie dlatego, że ja miał problemy komunikacyjne. Ja, jak się okazało, wyszedłem z tej mojej szkoły z 4 łódzkiej z wykładowym angielskim. Ja rzeczywiście nie zdawałem sobie sprawy, dopiero zdałem sobie sprawę w Danii, że ja mówię swobodnie po angielsku. Była to bardzo szkolna angielszczyzna w dalszym ciągu. Tym niemniej mówiłem swobodnie, byłem absolutnie w stanie się porozumieć się nie tylko na zasadzie, że gdzie pójść i znaleźć, tylko na zasadzie prowadzenia normalnej konwersacji z ludźmi. Także nie miałem problemów językowych nie ma tej bariery językowej na tym poziomie. Ale z drugiej strony było coś innego, co jakby spowodowało ten mój eskapizm, o którym mówiłem, który był w dużej mierze też powodem tego, że ja tyle podróżowałem na początku mojego życia w Danii. Zresztą podróżowałem bardzo długo, podróżowałem przez 15-20 lat. Był to jakby jedyny cel mojego życia wtedy. To było w jakiś sposób, to jest wszystko moje spojrzenie dzisiaj na to, do tyłu, jak siebie widzę wtedy, bo wtedy tego jakby nie rozumiałem. Że to było pojęcie jakiegoś wyzwania, przed którym stoję w Danii. I że to wyzwanie jest inne, że to wyzwanie jest bardzo wielkie i że ja się boję, że mu nie podołam. I wprawdzie to wyzwanie w pewnym sensie nie było inne niż w Polsce. Prawda? W Polsce też zrobiłem maturę, dostałem się na studia, miałem studiować i dalej w jakiś sposób, w taki czy inny sposób ułożyć sobie życie. I w tym sensie nie było to nic innego w Danii, prawda? Ja też stałem w tej samej sytuacji. Wszedłem na studia. Musiałem się uczyć zdawać egzaminy i próbować ułożyć sobie jakieś życie w pewnym sensie, ale sam fakt tego, że jestem w obcym kraju, że nie jestem w Polsce, jakby spotęgował to wyzwanie. To tak podejrzewam, że była kwestia tego wyjazdu, że jakby nie jestem u siebie, jestem obcy. Oczywiście trudność leżała także w tym, że nagle studiuje się w innym języku. Jest inna rzecz znajomość angielskiego i rozmawianie sobie na co dzień z ludźmi, a inna rzecz jest studiowanie po duńsku i używanie języka w zupełnie innym kontekście.
studiowanie w języku, którego nie zna się najlepiej, jest trudniejsze po prostu. I być może cały ten kontekst spowodował, że ja rzeczywiście czułem, że ja stoję przed czymś, czemu mogę nie podołać i że rzeczywiście czułem, że jak tylko przekraczam granicę Danii, jak tylko wyjeżdżam do Niemiec, od razu jakby jakiś taki ciężar z moich ramion spadał, przynajmniej na ten okres wyjazdu, że nie muszę się tym zajmować, teraz wyjechałem, teraz się czuję lekko wolny i swobodnie, jestem w dobrym humorze i jak wracałem do Danii, ten ciężar jakby na mnie wracał. To był taki dosyć nieprzyjemny okres. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że ja tak się mam. Ale ja czułem, że nie mam się najlepiej zupełnie. I także moje poczucie odpowiedzialności w stosunku do mojej matki też jakby ciążyło na mnie. Jakbym sam sobie nie pozwalał na pewne rzeczy. Bo czułem się rzeczywiście odpowiedzialny. Ja wiedziałem, że ona wyjechała dlatego, że dla mnie, a nie dla siebie. I na przykład matka bardzo nie chciała, żebym ja się z domu wyprowadził. Z kolei mieszkając w domu, miałem dosyć ograniczone życie prywatne. Już byłem dorosłym człowiekiem, prawda? I matka sobie wyobrażała, że ja wyprowadzę się z domu dopiero jak kogoś spotkam i z kimś wezmę ślub. I to był jakby taki, w pewnym momencie musiałem jakby dokonać sam w sobie jakiegoś buntu takiego przeciwko niej, przeciwko sobie samemu w pewnym sensie też. Przeciwko temu mojemu podejściu, że jestem odpowiedzialny za matkę, że nie powinien mnie zostawiać samej w tym mieszkaniu. To znaczy one mieszkały razem w dalszym ciągu, moja matka i ciotka. Były w Kopenhadze wśród emigrantów znane jako siostry. No ale w końcu popełniłem ten bunt i wyprowadziłem się z domu, wyprowadziłem się do akademika i zacząłem żyć bardziej w środowisku duńskim. Do tej pory żyłem w tym naszym środowisku migracyjnym polskim. Tam też spotkałem moją późniejszą partnerkę, z którą mieszkałem przez 7 lat, Dunkę. No i to życie zaczęło się jakby przybierać bardziej takie już normalne tory, jakbym zaczynał czuć się lepiej w Danii, żebym czuł, że jestem na miejscu, że jestem u siebie. Może tak, że to współżycie spowodowało, że zacząłem odbierać Danię bardziej jako swój dom, jako miejsce, w którym jestem. I że jak z nią też bardzo, bardzo dużo podróżowaliśmy razem. I że jak wracaliśmy skądś, z jakiejś tam podróży, że czułem, że wracam do Danii, że wracam do siebie, że tu jest mój dom, tu jest moje miejsce. Czyli kiedy Pan poczuł się w Danii u siebie? Tak do końca to trudno określić, bo to przychodziło. I też nie mam jakby takiego jednego konkretnego faktu, że jestem u siebie. I kiedy się to zdarzyło, ale no przez ten okres lat koło 80., do koło roku 80., koniec lat 70., początek 80 roku, gdzieś między w tym okresie. Między innymi rodzina tej mojej dziewczyny, Sany, ona się nazywała, że tak powiem, bardzo, bardzo miło, bardzo dobrze mi przyjęli. Nie było żadnych wstrzymań co do tego, że jestem obcokrajowiec z Polski, Żyd, czy cokolwiek. Nie było najmniejszych problemów. Ani jej matka, ani jej ojczym. Matka miała innego męża. Jej ojciec też był bardzo pozytywnie na mnie nastawiony. Jego rodzina, jego żona,
I podobnie reszta rodziny, u której często też spędzaliśmy Nowy Rok czy święta. Czułem się po prostu, że tak powiem, na miejscu. Nie czułem się obco wśród nich. Równocześnie był to okres, kiedy, jak wspomniałem, miałem już ograniczone kontakty wśród naszej emigracji, znaczy te kontakty jakby się pozrywały i miałem znacznie więcej kontaktów wśród jej przyjaciół. I tam też się dobrze czułem wśród tych Duńczyków. Też byłem przyjmowany zasadniczo jako swój. Do tego stopnia to była taka mieszanka jakby taka policyjno-pielęgniarska. Bo ja Sanę była pielęgniarką. Myśmy się spotkali w akademiku, ona studiowała jeszcze, była w tej szkole pielęgniarskiej. I później właśnie było takie towarzystwo, trochę pielęgniarek, trochę policjantów, z którymi oni żyli. I to był taki okres, że ci policjanci przy mnie nie bali się jakby wypowiadać czy wyrażać swojego stosunku do obcokrajowców. Chodziło im najbardziej, nie chodziło im o tyle o Polaków, wtedy chodziło już o Turków. Ja wtedy nie myślałem, że Boże, jacy są rasiści. Ale oni, to co mi chodzi, myślałem o tym, że oni mnie odbierają jako swojego. Że oni nie mają wstrzymań, że mówią to, co myślą, że mówią tak, jak widzą ten ich świat realnie. Było tylko kilka osób, z którymi akurat przypadkiem, może nie przypadkiem zupełnie, bo jak się wyprowadziliśmy z akademika, to dostaliśmy mieszkanie po jakichś tam znajomych z emigracji, którzy się wyprowadzali. I myśmy to mieszkanie po nich, udało nam się to mieszkanie przejąć, że był prywatny właściciel tej kamienicy, który nam dał. I akurat na tej klatce schodowej mieszkali, piętro niżej mieszkali ludzie z naszej emigracji, których ja znałem. I na 4. piętrze też mieszkał inny przyjaciel, którego ja też znałem. Także to byli jakby jedyni ludzie, z którymi z emigracji, z którymi się spotykałem. Tylko że my się spotykaliśmy na tej zasadzie, że ja byłem razem z Saną i wszyscy spotykaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą po duńsku. Ze względu na nią, że ona była bardzo wrażliwa na to. Bardzo nie lubiła, jak mówiliśmy, jak rozmawialiśmy przy niej po polsku. I zasadniczo narzucała nam swoją obecnością i swoim zachowaniem, że nie wolno nam mówić po polsku przy niej. To samo zresztą robiła nas przy spotkaniach z moją matką, z moją ciotką, do której chodziliśmy też często na wspólne obiady, niedzielne czy niedzielne, tak widywaliśmy się często. Także to był taki okres, kiedy kiedy się przeraziłem, że zaczynam zapominać mówić po polsku. Bo sobie zdałem, w pewnym momencie wracając ze studiów i siedząc w autobusie, myślałem na temat wykładu, który się właśnie odbył i nagle sobie zdałem sprawę, że ja siedzę, myślę po duńsku. I zrobiłem eksperyment, że ja o tym samym jestem w stanie myśleć po polsku i przechodziłem to z wielkim trudem. I wtedy się trochę przestraszyłem, że zaczynam zapominać język. Co być może nie do końca było prawdą, było to zupełnie inna sfera życia, której po prostu, czy też sfera wiedzy, której po prostu w ogóle nie znałem po polsku jako takiej. Może dlatego miałem problemy z tym, żeby myśleć o tym po polsku. No i po prostu zacząłem wtedy świadomie jakby pracować nad tym, żeby nie zapomnieć polskiego, to znaczy, żeby zacząłem czytać książki po polsku, tak długo jak byłem z Sany. Jak później rozszedłem z Sany, to już spotykałem się z ludźmi i z matką, i z ciotką, i z moim kuzynem i rozmawialiśmy po polsku, także to już później nie miałem tego strachu. Ale rzeczywiście miałem wtedy poważną obawę, że zaczynam tracić język. A wśród emigrantów marcowych, z którymi miał i ma Pan kontakt, są tacy, którzy stracili język? Znam takich. Którzy mówią bardzo źle, w każdym razie po polsku i którym jest łatwiej mówić po duńsku. Znam takich.
Wie pan, znaczy z tą stratą języka to jest taka dziwna sprawa. Jak człowiek ma 18 lat, wyjeżdża z Polski, to jest jakby ucięta linia rozwoju języka. Ten język nie jest, mając 18 lat, ten język nie jest rozwinięty zupełnie. Nie jest do końca rozwinięty. Jeszcze można się wielu rzeczy nauczyć, a to zostało zupełnie przycięte i będąc na emigracji, ten język już się nie rozwija więcej. Zostaje w pewnym miejscu na tym samym poziomie już. Z drugiej strony człowiek uczy się następnego języka, duńskiego, powiedzmy tutaj w tym przypadku. I jest to drugi język, który też nie będzie nigdy pierwszym językiem, będąc już, jak się go człowiek uczy, będąc dorosłą osobą. I w rzeczywistości taki emigrant jak ja siedzi z dwoma językami, które nie do końca są jego pierwszymi językami, takimi rzeczywiście, takimi językami jak każdy Polak, który mieszka w Polsce, mówi po polsku. Także to jest pewien handicap, ludzie, którzy opuszczają kraj, zmieniają kraje w podobnym wieku jak ja, po prostu muszą walczyć. Także to jest jedna ze strat. Absolutnie to jest jedna ze strat. Nie wiem, czy ta strata ma jakieś znaczenie na rozwój duchowy przy okazji, bo to też może mieć znaczenie. Generalnie się mówi, że mówimy o tych w Europie Zachodniej, jest ta wielka emigracja z krajów muzułmańskich do Europy i że wiele z tych dzieci wychowuje się w warunkach, że nie mają kontaktu ze społeczeństwem zewnętrznym i uczą się tych swoich lokalnych języków, czy to jest turecki, czy arabski, jakiegoś rodzaju, że oni mają bardzo ograniczoną werbalizację i ta ograniczona werbalizacja prowadzi także do ograniczonego rozwoju emocjonalnego tych dzieci. Nie wiem, w jakim stopniu to się, że tak powiem, można twierdzić, że coś podobnego dzieje się w takim przypadku ludzi opuszczających kraj w tym samym czasie. Może tak, może nie. Do jakiego stopnia podejrzewam, że tak. Że ja wiem, że ja sam czuję pewne ograniczenie w moich możliwościach werbalizacji pewnych myśli czy odczuć i w jednym i w drugim języku. Mimo tego, że jeden i drugi język znam bardzo dobrze. A to na bardzo, że tak powiem, głębokim poziomie. Bo... Tak, oczywiście. No takim powierzchownym oczywiście, że nie. Tak. No właśnie, bo ja też przy okazji głównie właśnie tych wywiadów związanych z emigracją Marca też się zastanawiałem, też o tym rozmawiałem z niektórymi rozmówcami, to znaczy jednak czym jest w ogóle doświadczenie emigracji w sensie to znaczy w sensie takim bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, egzystencjalnym, ale w sensie pozytywnym i w sensie negatywnym, to znaczy jakby co różni emigranta w postrzeganiu świata od człowieka, który no nie jest tym, nie ma za sobą tego doświadczenia emigracji, czy jest coś takiego, co zakładam, że jest to kwestia ambiwalentna, ale są pewne poziomy, bo jest to pewne doświadczenie formacyjne, prawda, takie, które też na pewno zmienia po prostu pewnego rodzaju spojrzenie na świat. Pana zdaniem. Zdecydowanie. Nie wiem, w jakim sensie Pan użył określenia ambiwalentny, bo wiem, że po polsku ambiwalentny używa się jako obojętny w sensie. Nie, w sensie dwuznaczności, prawda? Tak, okej. Absolutnie tak. Ja uważam, że żeby chociażby nawet nauka języka obcego, nawet mimo tego, że powiedzmy nie osiągnie się
wysokiego stopnia znajomości tego języka rozszerza horyzonty. Tak uważam. Sama nauka języka obcego. Po prostu daje, różne języki jakby różnie tną naszą rzeczywistość w pewnym sensie, kładą różne siaty na naszą rzeczywistość. I te rzeczywistości, pewne pojęcia, pewne słowa się nie zawsze pokrywają w 100%. I to jest daje jakby możliwość różnego spojrzenia na rzeczywistość. I to po prostu czysta nauka obcego języka daje to. I z tego punktu widzenia uważam, że na przykład, że to już jest, nie wiem, moja osobista opinia, czy nie, ale że wychowanie dzieci na przykład i danie im możliwości jednocześnie nauki 2 języków od urodzenia, jest to bardzo ważna rzecz, jest to bardzo dobre, bo to rozszerza świadomość. Podobnie uważam, że emigracja, człowiek przyjeżdża na emigrację z jakimś bagażem własnym, prawda? Nie wiem, czy jak człowiek ma 5 lat, ten bagaż jest może mniej ważny, ale jak się ma już 20 lat, ten bagaż jest już znaczny. Człowiek jest w jakiś tam sposób ukształtowany, jest ukształtowany w jakiejś kulturze, w jakiejś sferze pojęć i moralnych, i obyczajowych, sposobu bycia, sposobu myślenia, co go w tym myśleniu zajmuje, jakie problemy go interesują i typ, powiedzmy, i typ konkluzji czy rozwiązań, do jakich dochodzi. Podejrzewam też w dużej mierze zależą od kultury, a nie tylko od, powiedzmy, logicznego myślenia. I myślę, że ten bagaż imigranta, że imigrant, który przyjeżdża do innego kraju, mając ze sobą bagaż i uczy się tego drugiego, tej drugiej kultury, uczy się bycia w tym drugim kraju, jest absolutnie rzeczą rozwijającą. Przynajmniej powinno być rzeczą rozwijającą. Wiem, że nie wiem, czy to jest zupełnie na temat, ale emigranci w pewnym stopniu w tym pierwszym okresie, znaczy nie emigranci, przepraszam, uchodźcy nawet, powiedziałbym, uchodźcy, uciekinierzy, których zmuszono do tego, żeby opuścili kraj, albo po prostu zmuszono w ten sposób, że uciekają, że ratują sobie życie. Przyjeżdżają do krajów, który pomaga im, daje im bezpieczeństwo, daje im opiekę. Bardzo często chorują na to, co tak sam sobie nazwałem, emigracyjną chorobę, która polega na niechęci do tego kraju, w którym są. I to jest ten pierwszy taki bardzo ważny okres. Pamiętam wielu ludzi z naszej emigracji mówi, o, Duńczycy są idioci, jak oni myślą, co to w ogóle za naród, a jakie oni mają w ogóle problemy, co są za głupki i tym podobne, jakby, co oni jedzą, co oni piją, jak oni się zachowują, jak można tak, jak można inaczej. I to wszystko z punktu widzenia właśnie tego swojego osadzenia kulturowego w tym swoim kraju, że mimo tego, że człowiek został wyrzucony z tego kraju, został prześladowany, że w tym kraju było tak czy inaczej, że ten komunizm tą Polskę, że tak powiem, rozpieprzył i że ludzie mieli się w rzeczywistości bardzo źle, że mieli bardzo trudne życie i że nie żyli w wolności i tak dalej, to wszystko, co było w tej Polsce, jakby było znacznie lepsze niż to, co było w tym kraju, do którego się przybyło i który funkcjonuje znacznie lepiej niż wszystko, co funkcjonowało w Polsce i ma się dobrze i ekonomicznie i kulturowo i jest wolność i nie ma cenzury i można robić, co się chce, to mimo tego ci emigranci początkowo mają taki pogardliwy, bardzo, bardzo zły i niechętny stosunek do tego kraju. To dopiero po jakimś czasie przechodzi. Ten czas może trwać nawet dosyć długo, wydaje mi się. Ale w końcu żyje się w kraju, jak się pozna język tego kraju i się ma kontakt z ludźmi, i się z nimi rozmawia i człowiek po prostu nie może, no chyba że ma totalny beton w głowie, po prostu nie może uniknąć, że
że pewne rzeczy wpływają na niego. I one nie wpływają świadomie, tylko wpływają po prostu nieświadomie, tak stopniowo się zmienia. To, co chciałem powiedzieć, to jest, że te zmiany następują, mimo tego, że człowiek może się bronić. Im jest młodszy, tym może się mniej broni, tym bardziej chłonie wszystko, co jest nowe. Ale tak jak patrzę na siebie, żyłem prawie 3 razy dłużej w Danii niż w Polsce. Ja żyłem w Danii już prawie 50 lat. W Polsce tylko 18. Że ja musiałem do pewnego stopnia przesiąknąć czymś duńskim po prostu. Duńskim sposobem myślenia, duńską kulturą, duńską obyczajowością. Prosty przykład taki, że w Danii jak się było zaproszonym do kogoś na jakąś kolację wieczorem, czy coś tego typu, to następnego dnia albo jeszcze następnego dnia dzwoni się do tej osoby i się dziękuje za miły wieczór. W Polsce nie ma tego zwyczaju. A mnie się zdarzyło, że ja coś takiego właśnie robiłem, że będąc w Warszawie czy w Łodzi, będąc zaproszonym do kogoś, ja później dzwoniłem, dziękowałem za miły wieczór. Znaczy, nikt się specjalnie nie zdziwił, ale nie jest to zwyczaj. A w Danii prawie można się obrazić, jeżeli ktoś tego nie zrobi. Inny typ zwyczaju, że jak się jest na takim jakimś nieformalnym spotkaniu w Danii, się dostaje kawę, herbatę, ciastka i tak dalej, to Duńczycy bardzo często robią to, że jak wychodzą, czy kończą to spotkanie, to biorą ten swój kubek z kawy po kawie i talerzyk po ciastku i wynoszą to do kuchni u gospodarza. No nie. Tak. Taki jest zwyczaj, prawda? I myśmy gdzieś kiedyś właśnie byłem w czymś takim, gdzie właśnie w Polsce nie do pomyślenia, prawda? I właśnie ktoś prawie że był zły, że się komuś wchodziło do kuchni z tym, żeby odstawić to, a w Danii jest to jakby przyjęte, nie wiem czy wskazane, ale w każdym razie jest to przyjęte. Ale są pewne takie małe rzeczy, które do człowieka z czasem po prostu człowiek tym przesiąka. I przez te 50 lat mieszkania w Danii ja jestem w dużym stopniu już po prostu Duńczykiem. Ale, a czy odzyskał Pan obywatelstwo polskie? Tak, odzyskałem. I to było dla Pana proces prosty? To było niedawno. Co Pana jakby... Jakie motywacje? Motywacja była taka, że wie pan, zmarła moja żona, jak już wspomniałem, 2,5 roku temu i po prostu zachodziły jakieś sprawy spadkowe. I myślałem, że będzie po prostu mi łatwiej załatwianie tych spraw, mając obywatelstwo. Także to była jedna motywacja. Miałem inne motywacje polityczne, to są zupełnie innego typu rozważania. To są rozważania, że w rzeczywistości ja nie widzę życia Żydów na zachodzie Europy więcej. Że to życie żydowskie się kończy, że imigracja islamska, która jest dopuszczona, islamska i afrykańska generalnie, która też jest islamska, po prostu nas wykańcza. Już dzisiaj nie ma chyba kraju w Europie Zachodniej, gdzie instytucje żydowskie nie potrzebują ochrony policji czy też wojska z karabinami maszynowymi, gdzie szkoły żydowskie muszą być pod ochroną, gdzie cokolwiek nie byłoby żydowskiego się odbywało, jakiekolwiek spotkanie formalne czy nieformalne prawie że musi mieć ochronę. To nie są warunki do życia. I uważam, że ponieważ nie wygląda na to, żeby to w jakikolwiek sposób zostało zahamowane, a wręcz przeciwnie, jest tym bardziej promowane jeszcze teraz podpisaniem tej umowy z Marrakesz niedawno. Wprawdzie w tej umowie jeszcze nie było, ta umowa jest teraz z grudnia, prawda? Ale takie były moje myśli, że uciekłem z Polski do Danii, szukając bezpieczeństwa bezpieczeństwa, ponieważ jestem Żydem, prawda? A teraz zasadniczo można uciekać z Danii do Polski z tego samego powodu.
Dania jakby obiecała mi opiekę i bezpieczeństwo przed prześladowaniami za to, że jestem Żydem. I w pewnym sensie tą obietnicę złamała. A jeżeli ktoś może powiedzieć, że to nie jest prawda. Ja dziś jestem obywatelem duńskim, mam taką samą opiekę jak każdy inny Duńczyk. Ale dla mnie to nie jest zupełnie jednoznaczne. Dlatego, że ja przyjechałem do Danii i myślałem, że po prostu te problemy się skończyły. A te problemy wprawdzie skończyły się, na długi okres czasu się skończyły, a teraz zaczęły się od nowa, już od dawna są od nowa. Także to jest jakby w pewnym sensie zabezpieczenie, to obywatelstwo polskie. Jakby zabezpieczenie przed tym, że Unia może się rozpaść. Rozpaść się Związek Radziecki. Dlaczego nie może rozpaść Unia? Też kiedyś nie wierzyłem, że Związek Radziecki może się rozpaść. A się wziął i rozpadł. Że na przykład trzeba będzie się znowu ruszyć gdzie indziej. Mam nadzieję, że nie dożyję do tego, że nie będę musiał. Ale czy rozważał Pan kwestię przeprowadzenia się do Polski na stałe? W przypadku, to nie dlatego, że ja chcę. Ja lubię być w Polsce. Ja lubię być w Polsce. Bardzo, i często bywam w Polsce. I mam przyjaciół w Polsce, których bardzo lubię i bardzo cenię. Także to nie jest tak, że jest to myśl zupełnie obca. Ale ja już mieszkam 50 lat w Danii, ja bym wolał już być w Danii. Ja wiem, Dania jest moim domem dzisiaj. Ja w Danii czuję się w domu, ja wiem, jak się poruszać w Danii, ja wiem, gdzie pójść, jakiego urzędu pójść, co załatwić w momencie, kiedy jest to potrzebne. I po prostu i tam jest moje środowisko głównie. Także to nie jest tak, że ja chcę się przeprowadzić do Polski. Ale jeżeli będzie to konieczne, tak mi się wydaje, że to może stać się koniecznie znacznie szybciej, niż my sobie to wyobrażamy. Że trzeba będzie pakować manatki i wyjeżdżać znowuż. Pytanie jest tylko, czy to Polska jest właściwym kierunkiem, czy Izrael jest właściwym kierunkiem. I czy to nie był błąd, wyjeżdżając wtedy w 1969 z Polski, że się nie pojechało po prostu bezpośrednio do Izraela. Tylko, że się myślało, że na Zachodzie po Holokauście nie jest możliwe, żeby był antysemityzm, żeby coś się złego Żydom działo, że może nie trzeba uciekać do Izraela. Ale okazało się, że nieprawda. I ten antysemityzm, który na Zachodzie dzisiaj istnieje, już jest płynie nie tylko ze strony imigrantów muzułmańskich, ale w dużym stopniu zaczyna się także rozwijać w społeczeństwach lokalnie. Także nie jestem specjalnie optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość Żydów w Europie. Myślę, że jest to końcówka. Nie wiem, co jeszcze dodać na ten temat, ale między innymi na tym też właśnie polegało to, że złożyłem podanie nie o odzyskanie, bo to się nie nazywa odzyskanie obywatelstwa, to jest podanie o potwierdzenie, że mam obywatelstwo, prawda? Że to jest, bo to, że nam zabrano obywatelstwo, zostało uznane za nielegalne bodajże już za rząd Mazowieckiego, prawda? Zaraz po przewrocie. Tak, to jest, że Państwo nie stracili. Tak, że my nie straciliśmy, że to, co się staramy, to potwierdzenie, że mamy to obywatelstwo, co im oczywiście nie przeszkadza ściągać więcej pieniędzy za to, niż za odzyskiwanie obywatelstwa. To jest śmieszna rzecz. A ile płacił? Ja nie pamiętam, 800 koron chyba i była jakby ta jedna górna zapłata, a później zapłaty za paszport, jakieś tam różne inne historie. Ale generalnie zdaje się za podanie nie wiem, czy o odzyskanie obywatelstwa, czy staranie się o obywatelstwo jest tańsze niż o potwierdzenie, że się je ma.
ale to jest dygresja, to nie ma takiego znaczenia. Nie no, no w tych wszystkich rozmowach ma. Tak. Panie Aleksandrze, to jeszcze na koniec chciałbym kilka słów, to jest bardzo duży temat, ale chciałbym zapytać o ten projekt Człowiek za burtą i może chciałbym zapytać też o to, no bo w tym projekcie Państwo też pokazują doświadczenia migrantów Marca z Łodzi i tak naprawdę chciałem zapytać się, jak ta akcja była odebrana w ogóle, jakie są Pana doświadczenia przez, nie wiem, polską publiczność i tak dalej. W związku z 50. rocznicą. Tak, no, z tego powodu ten projekt powstał, bo on ma podtytuł Łodzianie 50 lat po marcu. Wie pan, jak to zostało przyjęte przez polską publiczność, że nie bardzo wiem. Czy łódzką. Znaczy, no byłem oczywiście na otwarciu tej wystawy w Łodzi, to było w Centrum Dialogu, który, nie wiem, pan wie, Centrum Dialogu jest usytuowany w Parku Ocalałych w Łodzi. Pan na pewno wszystko wie, nie przetłumaczyć. Przybyło na otwarcie zaskakująca ilość ludzi, dla mnie przynajmniej. Ponieważ cała ta sala, tam jest taka sala estradowo-kinowa, prelekcyjna, gdzie pamiętam, że tam jest miejsce na 200-300 osób. Ta cała sala była cała zapełniona, łącznie ze schodami dookoła ludzie stali, bo nie było miejsc siedzących. I jednocześnie była projekcja na żywo do innych sal, gdzie te osoby, które nie zmieściły się w tej jednej sali, mogły na ekranach śledzić, co się działo po prostu na miejscu. Przyjęcie było bardzo dobre. Tylko po prostu nie wiem kto był wiem, że wśród publiczności byli nie tylko Żydzi. Wiem, że były zupełnie inne osoby, między innymi osoby, które ja zapraszałem. Był między innymi na sali, jeżeli mogę powiedzieć, pan Marek Belka, były premier Polski, a przypadkiem chodziliśmy do szkoły razem. Także znamy się jeszcze z liceum. Były inne osoby. Myślę, że większość to byli ludzie, po prostu Polacy. To nie byli Żydzi jakby w tym sensie. Przyjęcie było bardzo dobre. Było duże zainteresowanie mediów. Mieliśmy taką równolegle, czy też jeszcze zanim, na tydzień czy dwa przed samym otwarciem wystawy w Centrum Dialogu mieliśmy taką wstępną, promocyjną wystawę na Dworcu Fabrycznym w Łodzi, w tej nowej wielkiej hali Dworca Fabrycznego. Z wielkimi posterami w wysokości 2 metrów. I tam też odbyła się jakby wstępnie taka konferencja prasowa, na którą przybyły media i lokalne łódzkie, i TVN, i różne stacje radiowe, i łódzkie, i ogólnopolskie. I udział wzięła także pani Żdanowska, czyli prezydent Łodzi, gdzie ona powiedziała parę słów, ja powiedziałem parę słów i to było jakby to otwarcie, wprowadzenie do samej wystawy i to samo zainteresowanie mediów i prasy, znaczy nie tylko mediów jak telewizja, radio, ale także prasa była. Odebrałem jako bardzo zaskakujące żywe, zaskakująco duże. I to było bardzo pozytywne przeżycie rzeczywistości, że było takie pokrycie. Były artykuły, które później czytałem. I zdjęcia z tych wystaw. Także
byłem pozytywnie zaskoczony, że było aż takie pokrycie prasowe, takie zainteresowanie. I później, nie pamiętam, pani Joanna Podolska, dyrektor centrum, zdaje się, podawała mi jakieś liczby, jak oni policzyli ilość osób, które widziały wystawę w tym czasie. Ona trwała do końca września, od 11 marca i tam, zdaje się, była dosyć spora ilość ludzi, która przybyła oglądać tę wystawę. Ona była dosyć trudna w tym sensie, że wystawa częściowo składała się z portretów ludzi, z którymi robiliśmy wywiady, a częściowo z takich 4 filmów tematycznych, które dotyczyły Marca 68, tożsamości, języka trudności i wyjazdu. I samego wyjazdu, które leciały na okrągło na monitorach, na miejscu, które można było usiąść sobie i nałożyć słuchawki na uszy i posłuchać. Tych wywiadów były krótkie filmy, tak długości mniej więcej 30-40 minut. A ten nasz główny film, tak zwany Człowiek za burtą, ten film był pokazywany co niedzielę. Miałby chyba 2 projekcje niedzielne, był ograniczony po prostu. To nie leciało na żywo cały czas. I pamiętam, wydawało mi się, że to była dosyć duża ilość publiczności, która była zainteresowana tym. Ale nie widziałem samej recenzji z wystawy, nie wiem, jakie było przyjęcie po tym, jak ona została oceniona przez media, przez krytyków, czy przez kogoś, nie wiem, jak to wyglądało. A jak w ogóle ten pomysł się narodził i kiedy on się narodził, żeby takiego zrobić? Ten pomysł, to jest pomysł, na który wpadła moja partnerka Kamila Bogulewska i która zaprosiła mnie do współpracy przy tym pomyśle. Ona jest fotografem i ktoś jej podsunął ideę, że właśnie, że jest 50-lecie i że można zrobić coś takiego. Kamila nie jest Żydówką, Kamila jest z Łodzi, jest Polką, która po prostu pracuje w Danii jakiś czas i spotkała jakichś ludzi z naszej emigracji. I w ten sposób jakby wpadła na trop tego, że coś takiego można zrobić. Ja zostałem do tego zaproszony jako dziennikarz, gdzie jakby stworzyłem koncepcję tego, o czym mamy w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać i jak. I w ten sposób powstała ta współpraca. I oczywiście, Kamila ustaliła to z Centrum Dialogu, z panią Joanną Podolską, panią dyrektor Centrum Dialogu, ustaliła, że będzie to wystawa w Łodzi i że ma dotyczyć łodzian po prostu. Także jeżeli Centrum Dialogu było zainteresowane w tym, żeby to dotyczyło łodzian, a nie specjalnie po prostu ludzi mieszkających w Danii. Także tu mieliśmy nasze, że tak powiem, dosyć spore wyzwanie, dlatego że cały projekt zasadniczo był robiony z własną pracą, własnymi środkami. Nie udało nam się zdobyć w tym okresie realizacji tego projektu, nie udało nam się zdobyć żadnych środków, żadnych funduszy z finansowania z zewnątrz, oprócz, że powiem, wsparcia w tym czasie było to wsparcie bardziej moralne niż finansowe od ambasady polskiej w Kopenhadze. Także to było wyzwanie, znaczy, żeby znaleźć jak największą ilość łodzian po prostu z całego świata, nie tylko z Danii. Oczywiście Szwecja była w zasięgu ręki, bo to jest zaraz obok, co też się wiązało oczywiście z tym, że musieliśmy sami sfinansować naszą wyprawę do Szwecji, czy też parę nawet do Szwecji. Ja sam sfinansowałem mój wyjazd do Izraela na spotkanie w tak zwane reunion, które odbywa się co 3 lata. Odbywa się w Izraelu zlot osób, które wyjechały z Polski, które rozprzestrzeniły się po całym świecie i co 3 lata spotykają się właśnie na jakimś spotkaniu w Izraelu w tym roku, znaczy w zeszłym roku to było. Nie w zeszłym roku, w 17, już jesteśmy w 19, zapominam, tak. Bo też byłem. A, okay. To może już się nawet tam widzieliśmy. Być może właśnie w Naharii, prawda? Tak. Ja też tam wtedy siedziałem, robiłem wywiady z łodzianami.
w Naharii. Myśmy Także też siedzieli. ja widziałem, tak, ja widziałem. Siedzieliście pod tym jakby na tarasie, tak, pod tym płotem, prawda? Tak. A czy łodzianie stanowią taką grupę, która się jakoś, że tak powiem, trzyma razem, taka grupa, tak jak wiem, że w Naharii, tak, tam się odbywały spotkania, jakby też takie po prostu miastami, czy łodzianie stanowią, czy w Danii stanowią też taką jakąś bardziej zżytą grupę, czy nie? Boję się odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem do końca. Nie wiem do końca, ilu jest oczywiście wielu łodzian w Danii, nie ulega wątpliwości. Większa część, trzecia część tych wywiadów, które są zrobione w tym projekcie, to są ludzie, którzy mieszkają w Danii. Ilu z nich, znaczy ci łodzianie, którzy najbardziej trzymają ze sobą, to są łodzianie, którzy chodzili do szkoły Pereca, którzy się znają ze szkoły. I to były bardzo, bardzo bliskie przyjaźnie i bardzo, bardzo mocne przyjaźnie. Ci ludzie bardzo ze sobą trzymają się razem. Nie wiem, ile osób jest, które kończyły Pereca w Kopenhadze, znaczy w Danii, nie w Kopenhadze. Wiem natomiast, że w Naharii to wyglądało tak, że ci łodzianie rzeczywiście trzymali się ze sobą razem. Dlatego mnie, znaczy w pewnym sensie, jak ja przyjechałem, miałem parę nazwisk i zacząłem szukać tam, ale w pewnym momencie, jak trafiłem na stolik łodzian, widziałem, i tam wszyscy są. Jakby trzymali się razem, są ci ludzie, którzy chodzili do Pereca, którzy się znali. Myślę, że dużo osób się trzyma, nie tylko, że to łodzianie i że Pereca, że dużo osób zna się także z kolonii żydowskich. I też trzymają ze sobą razem do jakiegoś stopnia. Nie wiem, co powiedzieć jeszcze na temat tego projektu. No projekt był... trudno powiedzieć, jak dużym sukcesem projekt był tu w Polsce, bo naprawdę nie widziałem reakcji później. Widziałem reakcję osób znajomych, którym się to bardzo podobało, no ale to są osoby znajome, to oni musiało im się podobać, że tak powiem, ze względu na mnie, ale myślę, że podobało mi się także nie ze względu na mnie. Wiem także, że były dobre reakcje osób w Danii. Ta wystawa była pokazana 2 razy w Kopenhadze. Najpierw w maju była pokazana w muzeum, w Duńskim Muzeum Żydowskim. Była taka trochę w okrojonej formie, dlatego że nie było wystawionych portretów, tylko same filmy. I teraz była wystawa w listopadzie na ratuszu kopenhaskim. I też nie widziałem żadnych, że jakby oficjalnych reakcji w prasie, czy reakcji na to. Chyba nikogo z pracy nie było na otwarciu. Także nie wiem. Wiem, że ludzie, którzy widzieli tę wystawę wśród naszej migracji, że im się to podobało. I mam nadzieję, że nie skończę tylko na tym. Właśnie w piątek byłem tutaj w szkole w Warszawie, gdzie pokazałem ten nasz główny film i to były dzieci z 7., 8. klas, które dostały krótkie wprowadzenie na temat Marca, a później trochę krótkie wprowadzenie na temat moich doświadczeń, pokazany film i później rozmowa także ze mną. I z tym uważam, że było to bardzo pozytywne, bardzo miłe, pozytywne spotkanie i dzieciaki były bardzo zainteresowane tym. I rzeczywiście siedziały, słuchały tego filmu z zainteresowaniem, mimo tego, że jest to film, gdzie są gadające głowy po prostu, gdzie nie ma jakby akcji. To nie ma tu zabili go i uciekł, ale że ludzie mówią o jakichś swoich przeżyciach i to ich złapało, to ich zainteresowało, mimo tego, że to były małe dzieci, prawda? Także myślę, że to było, że to jest mniej więcej w tym kierunku, że to powinno dalej jakby iść i się rozwijać.